I jesteśmy na żywo i jak najbardziej wszystko w porządku, tutaj gra i trąbi, jest elegancko. Dzień dobry wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Muszę tutaj sprawdzić, czy jakiś problem się zrobił. Nie, chyba wszystko działa, co? Pewnie, że oczywiście, pewnie, co by miało działać? No coś tu musi jednak nie działać. Tak, tutaj ciach, pach, prach, lecimy czy nie lecimy? No już sekundkę, bo oczywiście tutaj gdzieś się coś się zwiesiło, coś się zebździło i wiadomo jak to jest w życiu. Tutaj Ctrl-C, usuń, proszę bardzo. Ciach, usunięte. Zobaczymy, czy teraz się uda. I poszło. Jeszcze raz witam. Dzień dobry wieczór. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie w tenże piękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj normalnie powiedział, tak, pogadamy sobie o tym, co tam w Hormudzie, co ciekawego się dzieje, co ciekawego się oczywiście słychać, ale panie i panowie, jest okazja. Nadarzyło się, że trafiło się. Tak, w końcu jest 3000, chciałem powiedzieć $3000, trafiło się, jest 3000 subów, a czasami wiem, czasami pamiętam na przykład, kto wymyślił ten tekst, że to wszystko oczywiście zależy od Lorenzo Mamony, Vittorio Casucci, Jenny'ego Szmala. Czasami takie rzeczy pamiętam, ale nie pamiętam, kto wpadł na pomysł, żeby tak mniej więcej co 1000 subów robić odcinek Q&A. To akurat wypada mniej więcej raz na kwartał, bo chyba ostatni odcinek z cyklu Q&A robiliśmy gdzieś w okolicach stycznia, więc mniej więcej tak to jakoś wypada i dlatego dzisiaj sobie pogadamy, odpowiem na wszystkie wasze pytania. Słuchajcie, pamiętajcie, nie ma głupich pytań i jesteśmy oczywiście na YouTubie i jesteśmy na TikToku, także wbijajcie tutaj albo tutaj, zaraz będę odpowiadał. Yo, witam bardzo serdecznie, film choć opowiem ci o wibracjach w kinie, bardzo serdecznie witam. Wiktor Z, witam jak najbardziej, jest Jarosław, cześć. Tadius, witam serdecznie, pozdrowienia z Bristolu, pozdrawiam cię Bristolu jak najbardziej, pozdrowienia z Clonmel, czyli hrabstwo Tipperary, Irlandia. Krzysztof, witam bardzo serdecznie. Jurku, fajnie, że jesteś. Marcinie, jak tam u ciebie? Dziękuję, bardzo dobrze. W ogóle przed chwilą dzwoniła do mnie koleżanka i mówi mi, słuchaj Marcin, wiesz, no okej, dobra, ja wiesz, lubię śpiewać, ale tak naprawdę dawno temu to, co ja lubiłam bardzo robić, to lubiłam grać na fliperach. Lubiłam grać na fliperach, a najbardziej mi się podobała gra Street Fighter. Tam była taka jedna postać, mi się jedną bardzo dobrze grało. Ona nazywała się Blanka. A że wiesz, to było dawno temu, tam się nie było jeszcze wtedy opcji multiplayer, tam się grało solo, no i tak jakoś to wyszło, no ale pogadaliśmy chwilę, jest w porządku. Tutaj dalej pytam. Dobra, najważniejsze pytanie, czy doszedłeś do siebie po niewidzialnej wojnie? Pyta Krzysztof Kubiak, no to jest rzeczywiście duże, w ogóle tutaj mam zapisane, nagraliśmy już materiał z Michem, jak już mówiłem wam wcześniej, materiał będzie powstanie w trybie offline, bo Michu cały czas właśnie w okolicach niedzieli, czyli w okolicach tej pory, o której są nasze odcinki, gdzieś tam zawsze jest na jakimś planie, czy to jakaś reklama, czy to jakieś spotkanie biznesowe i tak dalej, więc stwierdziłem, nie będziemy się wygłupiać, po prostu mówię Michu, może nagramy to offline, ja to zmontuję. Jest nagrany, panie i panowie, 1,5 godziny żeśmy gadali z Michem o niewidzialnej wojny, do różnych bardzo ciekawych żeśmy doszli wniosków, mam nadzieję, że dosyć zabawnych. Materiał najprawdopodobniej, bo ja już niedługo w lipcu lecę na urlop, jedziemy do Polski, więc szybko zatrzymam sobie czat, więc najprawdopodobniej wtedy, kiedy nie będzie mnie, kiedy oczywiście nie będzie odcinku na żywo, wtedy ten właśnie odcinek z Michem wrzucę. Cześć Dariusz, witam cię bardzo serdecznie, cześć Szczupak, hej, Siła w rapie, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, Lancel, bardzo fajna, widzę, że ekipa jest i Michał, super, jest i Wiktor Z, a to do Lancla, jest i Kamalo Iron, dobry wieczór, otwieramy perełkę i oglądamy. Czy śledzicie trochę festiwal w Cannes? Próbuję, nawet dzisiaj się kolega pytał, mówi, stary, co to oznacza, że to jest wersja festiwalowa filmu? Chodziło akurat o jeden a nawet powiem wam, o jaki tytuł produkcji, tutaj Wojtek pytał, chodziło o produkcję Killers of the Flower Moon. Okazało się, że jest to wersja festiwalowa. Mówi, co to może znaczyć? Ja mówię, stary, no może znaczyć, że film nie jest skończony na przykład, że jeszcze niektóre efekty dźwiękowe nie są dodane, może jakieś dokrętki są, więc oni to informują, a wersja dystrybucyjna będzie inna. Także staram się, pogadamy sobie o tym, mam nadzieję, za czas jakiś. Dobra, to pierwsze pytanie. Za ile odsprzedasz to wydanie Supermana, co tam stoi obok ciebie? Zaraz wam powiem, bo niestety ostatnio skusiłem się i poszedłem. W ogóle motyw jest taki, że stwierdziłem, będę robił tą filmową Irlandię, więc pójdę na miasto, nagram taki vlog. Ja już mówiłem o tym wspierającym jakiś czas temu. Nagram taki vlog, gdzie to jest, no można powiedzieć, dzień z życia moich zakupowych, czyli ja pokazuję, jak chodzę po tych sklepach właśnie charytatywnych, jak się wybieram do Ceksa, mam specjalnie po to właśnie kupionego gimbala, oczywiście ten mikrofon z wiatrołapem i tak dalej, no ale pogoda nie sprzyjała.
No ale skoro już byłem na mieście, no mówię, no to kupię te płyty i akurat nabyłem, zaraz wam o tym oczywiście powiem. Kilka jeszcze innych kupiłem z Amazona, ich wróć, one już dotarły, ale ponieważ to Amazon.pl, Amazon Polska, więc pokażę wam tylko, bo no, fizycznie ich nie mam, dopiero je odbiorę w wakacje, ale nie odsprzedaję, dziękuję bardzo. Tego Supermana mam tutaj, a jeszcze tam mam normalną wersję, więc będzie trzeba odłożyć. Pierwsze pytanie, opieram je na plotkach. Czy widzisz sens Top Gun 3? Są jakieś plany, czy ktoś puścił plotkę w eter? Pyta się Tadius. Nie, jak najbardziej Tom Cruise powiedział, że nie ma problemu, mogą robić kolejny film. To dla osób też na TikToku jak najbardziej możecie zadawać pytania. Mam tutaj TikTok Studio, także mogę odpowiadać spokojnie, będę widział, co się dzieje. Tom Cruise powiedział jak najbardziej, tym bardziej, że ten film został przyjęty super świetnie, rewelacyjnie, wszystkim się podobał. Bardzo ładnie został, może nie wszystkim, ale dużej ilości osób. Przede wszystkim, jak to mawia Steven Spielberg, to jest film, który uratował kino, a też nie czarujmy się, jest to rzeczywiście dobry. Poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że akurat widzowie kanału Marcinowe Recenzje, wy wybraliście właśnie Top Gun Maverick jako najlepszy film minionego roku, więc czy to jest plotka? Nie, jak najbardziej to nie jest plotka. Cześć Adalet, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że znowu zakupy w ceki zaliczone. Tak, właściwie skoro już jesteśmy przy tym, tutaj Jurek Piotr wywołał, więc zanim zacznę odpowiadać na kolejne pytania, pokażę wam, co drugą kupna, jak to mówiła siostra Anastazja, nabyłem. Tutaj jest na Blu-rayu, ale widać, że chyba komuś się pies dorwał, bo to jest zmasakrowane jest opakowanie. Nie ma problemu, bo tylko opakowanie jest zmasakrowane, a czekajcie, wyłączę komentarz. I sobie zaznaczę, że gdzie ja tutaj byłem, żebym wiedział. Ale płyta jest cała, to jest Due Date, to jest komedia z Robertem Downeyem Jr. i Zackiem Galifianakisem. To jest jak najbardziej tutaj na Blu-rayu, więc jest kupiony. Tutaj pokazuję wam dalej i nie ma mocniej 2 DVD, proszę bardzo. To widać i tu, także jest w porządku. Kolejny film The Three Stooges. To jest tak, jak najbardziej na DVD. Dalej. I słuchajcie, tutaj teraz nie robię sobie jaj, to jest Dredd, to jest oczywiście Dredd z Karolem Urbanem. 10 centów. Tak, to jest akurat takie są ceny w sklepie charytatywnym. 10 centów. Tutaj jak właśnie pokazuję te pierwsze 5 filmów, to było 5 filmów za Euraka, czyli na przykład Blu-raya kupiłem za 20 centów, więc akurat takie były ładne ceny. Dalej, powiedzmy, że komedia z Ice Cube'em i Chrisem Tuckerem, czyli Piątek, Friday, żeby tak wszędzie było widać. Dalej. Jack Nicholson, Diane Keaton i Keanu Reeves. Something's Gotta Give. Możecie podrzucać polskie tytuły, bo ja nie wszystkie znam, więc mówię tylko to, co mówię, a inaczej jest wiadomo jak jest. Witam, bo widzę tutaj, mam na czacie. Cześć Krzysiu Lesiu, widzę, że się pojawił nasz moderator, a także założyciel i prowadzący grupę Marcinowe Recenzje na Facebooku. Słuchajcie, pieskie popołudnie z Alem Pacino, oczywiście wersja, już wam pokazuję, wersja dwupłytowa, więc po prostu tak, smaczków mnóstwo, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Lecimy dalej. Szlak Santa Fe, czyli coś bardzo, bardzo starego, jak tutaj widzicie, Errol Flynn, a także Olivia de Havilland. Tak, film, którego jeszcze w ogóle Ronald Reagan w roli drugoplanowej. To jest film, którego dawno temu nie widziałem i bardzo chętnie sobie go odświeżę. Tutaj proszę bardzo, Superman. I to jest kolekcja. I to jest 5 filmów. To są no niestety tylko i wyłącznie DVD-ki, ale bardzo ładnie wydane oczywiście. Pierwsza, druga i trzecia część. Ta trzecia część, gdzie tam pojawia się Richard Pryor, no ogólnie nie jest super. Czwarty Superman też nie jest rewelacyjny, a tu jest jeszcze piąty oczywiście Superman Returns, ten gdzie Brian Ralph, tak on akurat wcielał się w postać człowieka z Kryptonu, więc to jest 5 filmów, 5 części. Okej, lecimy dalej. Tutaj dla fanów horrorów Egzorcyzmy, tak żeby było widać, Egzorcyzmy Emily Rose. Także to akurat jest świetny film. Wydanie, tak, tylko wydanie jednopłytowe, ale za to jest z książeczką. Tutaj na Blu-rayasu. Pamiętajcie, to jest wszystko w takiej cenie, że tutaj widać, czekajcie, widać Goluma, widać Hobbita. Golum, Hobbit. Blu-ray 3D. Akurat ja nie mam problemu, mam zarówno odtwarzacz, jak i telewizor 3D, więc spokojnie. 1, 2, 4 płytki. I za to wydanie Hobbita dałem chyba astronomiczne 2 euro. 2 euro albo 3 euro maksymalnie, więc no
Więc wiecie, że to jest po prostu wydanie jest jak za darmo. Film, który bardzo sobie cenię teraz w kinie jest Trzech Muszkieterów, nawet pytaliście, czy będzie recenzja, no ale niestety u mnie tego w kinie nie ma, więc pocieszam się starym filmem Trzej Muszkieterowie. Tutaj widzicie Kiefer Sutherland, jest Chris O'Donnell, jest Charlie Sheen, Oliver Platt, Rebecca De Mornay, Tim Curry, czyli oczywiście Pennywise. Ja tutaj mówię, mam czat zatrzymany, więc sobie zaraz sprawdzę. Resident Evil Extinction, tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby odfajkować, odhaczyć, że mam ten film, bo już akurat pozostałe prawie części wszystkich są. Tu jest taka trójpak. Monster House, Surf's Up i Open Season, sezon otwarty, Surf's Up, Monster House. No oczywiście wszystko dla dzieciaków, zresztą dużo dla dzieciaków rzeczy nabyłem. Proszę bardzo. Był dzisiaj w telewizji, ale też mam Shrek 3. Pierwszy film pełnometrażowy o przygodach Misia Jogiego. Tak, taki jestem. A czemu by nie? Otóż widzę, że same będą rzeczy dla dzieci. Onward, czyli Naprzód, film Disneya. Chociaż Dwayne Johnson, Race to the Witch Mountain, czyli Wyprawa na Czarodziejską Górę, na Górę Czarownic. Jakiś taki jest polski pewnie tytuł, jeżeli nasi tytułolodzy nie pokombinowali. Alicja w Krainie Czarów, Alice in Wonderland oczywiście, wiadomo, Johnny Depp, który kręci w końcu nowy film. Już nie jest persona non grata, teraz bardziej jest persona grata. Słuchajcie, klasyk, bo Oliwier, no ale to nie jest ten nowy, nie jest ten Romana Polańskiego, to jest ten sprzed bardzo, bardzo wielu lat, oczywiście w tym momencie, tak, 68 rok i oczywiście bardzo fajne wydanie z książeczką i to tak dosyć grubą, więc wygląda to w miarę ciekawie. Dwupłytowe, a też widać ładnie, też się mieni fajnie. Noc Muzeum, dwupłytowe wydanie na DVD i jednopłytowe wydanie Nocy Muzeum drugiej części, również z Benem Stillerem. No i bajka, w którą się zakochały ostatnio moje dzieciaki, ja też oglądałem, jest świetna, bo Danny DeVito jako Lorax to jest po prostu coś pięknego, panie i panowie. Więc to są filmy, które ostatnimi czasy kupiłem. To sobie postawię, niech na drukarce nie stoją, bo tak niekoniecznie fajnie. Odłożę. Proszę bardzo, pach, prach, ciach i poszło. I to są rzeczy, które ostatnio właśnie nabyłem. Te wszystkie filmy, jak tutaj widzicie, za nie dałem 20, chyba 3,50, czy jakoś tak. Nie dam na pewno więcej niż 25 euro, czyli gdzieś około 100 zł za wszystkie te filmy. Także no, dosyć fajnie. Pytanie numer 2. Czy dobrze ty wiele lat temu napisałeś maturę? Ja maturę bardzo dobrze napisałem, bez problemu. Pisałem polski i historia napisałem na 4 i potem ustny był, nie pamiętam, że jak ustny poszedł. Maturę miałem z polskiego miałem temat, co to było? Bohater romantyczny na przestrzeni dziejów. No i oczywiście tam brakowało mi, pamiętam, że miałem już tam gdzieś z odrodzenia i tak dalej, brakowało mi bohatera gdzieś tam ze Średniowiecza, a 2 dni wcześniej oglądałem film z Liamem Neesonem, czyli Rob Roy. I mówię, kurczę, ja bym tak Rob Roya wrzucił, przecież oni się nie skapną, co nie? No i napisałem, że Rob Roy, tam bodajże Ferguson, w ogóle nazwisko dałem inne i tak dalej, ale przeszło rzeczywiście, także nie ma problemu. Pozazdrościli Szybkim Siekiem potrójnego finału. No możliwe, ale nie wiem za bardzo o co chodzi. Aha, chodzi o Top Gun. Potwierdzam, Top Gun uznany filmem roku, czyli Kamalo Iron potwierdza. Dobra. Pytanie, czy masz Devil Dead Groovy Collection? Nie, Devil Dead. Nawet nie przynam ci, Darku, że nie mam pojęcia o co to jest. A Evil Dead. Evil Dead? Nie mam wszystkich Evil Dead. Takiej kolekcji nie mam. Mam poszczególne filmy, ale nie mam wszystkiego. Mam również pytanie, jeszcze są i z YouTube'a są pytania z ankiety i są jeszcze z Facebooka, zaraz do nich dojdę. Tak samo wy, TikTokowicze, wpisujcie swoje pytańka. One się dziś będą pojawiały. Mam nadzieję, że będą się pojawiały. Pokaż skruch. Damy pełen ekran tutaj i jakby coś, co się będzie pojawiało. O, ty wiesz, że się dołączyli. O, widzicie, ale to ja nie widzę. Nie, przypominam, na TikToku jest cel, także dawajcie znać. Oglądałem to kiedyś, polski tytuł, zanim odejdą wody. Aha, to chodzi o due date, dobra. Czyli po polsku. No ja też pamiętam, jak na tym w kinie byłem, możliwe nawet, że robiłem recenzję na poprzednim kanale. Witam Cię, Krzysiu Lesiu. Właśnie, Panie i Panowie, to jest Krzysiu Lesiu, czyli jeden z moderatorów. Oprócz niego na całe, bo pamiętacie, ja tylko daję tę piękną, cudowną twarz, ale tak naprawdę na cały ten kanał działają, oprócz mnie jest oczywiście Lincoln, który tu
No co tu dużo mówić, oprócz tego, że jest moderatorem, to również montuje część materiałów. Jest właśnie rzeczony Krzysiu Lesiu, który jest moderatorem, a także założycielem i administratorem grupy Marcinowe Recenzje na Facebooku. Wszystkie oczywiście te linki znajdziecie w opisie. Jest jeszcze oczywiście Trapper, Kudłate Recenzje, Wiktor Studio i Chris. To są oczywiście moderatorzy wszyscy, także dziękuję im bardzo. Również, no co tu dużo mówić, ten kanał nie istniałby bez wspierających. Tutaj na początku był Adaś, pojawił się na chwilę, czyli postalowy przewód, tak się teraz nazywa, to jest właśnie Adaś, także dziękuję bardzo. Oprócz tego przez Patronite'a, panie i panowie, wspierają mój kanał Kasper Iżykowski, Michał Szykowny i Agnieszka Wójcicka, także dziękuję wam bardzo serdecznie za to wszystko, że wspieracie. Jest rewelacja, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Już patrzę dalej na pytania. Miałem Krzyśka, odhaczę sobie, żeby mniej więcej widać było jak jest. Ten Dread jest świetny, szkoda, że zaoszczędzi na marketingu i nikt nie widział, że wychodzi, ale będzie druga część, bo rzeczywiście my jako fani zakochaliśmy się w tym filmie i gro osób postulowało, tak jak zresztą jak było między innymi z filmem Zacka Snydera, co nie, tam Zack Snyder's Cut i będzie druga część. Karl Urban już potwierdził, że powoli rozpoczynają się prace preprodukcyjne, a to jeszcze oczywiście do filmu długa droga, zanim to jeszcze dojdzie, ale to przynajmniej już tyle, że coś się dzieje. Panie Ci już o tym razem, ja Blu-ray z filmem za 49 zł dostałem. Słuchajcie, to wam pokażę chwilowo, to sobie odhaczę, że tak powiem, zrobimy Amazon poleca chwilowo, bo skoro już pokazałem tamte filmy, to też pokażę to, co właśnie kupiłem. Gdzie mam tego Amazona? Oczywiście pewnie gdzieś tutaj wcisnąłem i go nie mam. Wcale mi się nie zdziwił, ja bym zapomniał, bym go gdzieś przełożył. Jest, proszę bardzo. Mam tutaj Amazona i to muszę go wam pokazać. Tak, dobra, więc słuchajcie, na początek udostępnić ekran, ale który? Żeby to też było na sekundeczkę, na TikToku, żeby było dostępne. Proszę bardzo, bo to oczywiście są inne ekrany. Ja wam tutaj zaraz przybliżę to wszystko. Udostępnij ekran i będziecie wiedzieli dokładnie, o czym ja mówię. O, proszę bardzo. Pierwszym filmem, który właśnie możecie sobie tutaj zobaczyć, który kupiłem, to jest Batman. The Batman, jak najbardziej. Ja go kupiłem troszeczkę taniej, ale on w tym momencie już jest po 124 zł. Jak widzicie, to jest wersja 4K i tam jest mnóstwo tych płyt. Tutaj proszę bardzo, wrzucam wam na czacie link do tego filmu, możecie sobie kupić. Oczywiście, skoro to jest Amazon, panie i panowie, no to nie będę ściemniał. Jeżeli kupicie, to Amazon z racji tego odpali mi, delikatnie mówiąc, premię. Więc to jest Batman. Świetna sprawa, ja osobiście bardzo lubię. Muszę oczywiście w ten sposób się tym zajmować, bo tak to rzeczywiście jest zrobione. Proszę bardzo, tutaj są zdjęcia, więc to wygląda bardzo, bardzo poważnie. No, i ta płyta już jest zakupiona, już na mnie czeka. Troszeczkę to dziwnie wygląda, no, ale jakoś tak to wyszło. Słuchajcie, kolejnym filmem, który sobie nabyłem, to są Wstrząsy, czyli Tremors. Akurat również sobie kupiłem, cała paczka. Prawie wszystkie filmy. Co mówię, prawie, bo jest 1.6. W tym momencie już wiem, że jest 7. część. Również wrzucę wam w opisie, na czacie. Wszystkie te filmy oczywiście są dostępne w opisie, więc możecie sobie zobaczyć je. Tutaj jest 6 części, teraz jest 7, więc Wstrząsy. Te filmy oczywiście, które teraz wam pokazuję, na zasadzie Amazon poleca, ja już je kupiłem, one już wiem, że dotarły, bo już pokazywało mi to system Amazona. I kolejnym i ostatnim, właściwie nie tylko filmem, co paczką, jest Matrix 1.4. Wszystkie 4 właśnie filmy również w 4K, 155 zł. Jak tutaj zobaczycie, nie wiem, czy będzie pokazane. Ja kupiłem za 118 zł, no ale akurat to jest tak, że czasami pojawiają się właśnie różnego rodzaju promocje. Jak chcecie, to sprawdzajcie sobie. Najczęściej akurat takie rzeczy staram się wrzucać na Facebooka i na Twittera. Proszę bardzo, tutaj jeszcze wam wkleję, no bo to dużo mówić. Jeżeli mamy film, na przykład jeżeli mamy tego Batmana za 100, ile to było? 150 zł? Ja go kupiłem, proszę bardzo, za 57,94, a w tym momencie ten Batman już kosztuje 120, czyli 70 zł drożej, więc rzeczywiście wydaje mi się warto właśnie czasami popatrzeć, zobaczyć jak to wygląda. Okej, dobra, można tutaj wracać, tutaj ciach, pach, prach, zatrzymaj udostępnianie i jesteśmy. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o Amazonka.
Mówię, te rzeczy są już kupione, już sobie leżą i czekają na mnie. Jak tylko będę w Polsce, to bym musiał pewnie tira zamówić. Superman Returns też nie jest za dobry. Nie jest za dobry. Ja po prostu go kupiłem tylko i wyłącznie po to, żeby mieć w kolekcji i to wszystko, wiesz. Także wiesz, zamiast uczyć się do egzaminów, oglądam Marcin, napisze Wiciu. No i bardzo dobrze, Wiciu, więc zadawaj pytania, wrzucajcie swoje rzeczy. Na Blu-ray 3D w Oiro kosmiczna cena. No wiesz co, to też jest tak, że idę do sklepu i ja mam już w tym momencie listę, bo akurat kupiłem sobie specjalnie program. W ogóle ktoś ostatnio się pytał, jak się nazywa ten program, to wam już właściwie to jest aplikacja, więc ładnie powiem, pokażę, to jest DVD Library, tak się ładnie program nazywa, to w ogóle będzie widać, mam nadzieję, będzie widać, pokażę akurat, w ten sposób, proszę bardzo. Najpierw tutaj na TikToku, teraz tutaj na YouTube DVD Library się nazywa i tutaj można tworzyć, jest darmowy, to jest bardzo, bardzo ważne, jest darmowy, można tworzyć swoje półki, więc to jak widzicie jest mnóstwo różnych półek, każdemu można sobie nazywać, na przykład wejdę na dokumenty, dokumenty i wszedłem dla dzieci, na dokumenty na przykład i oznaczamy sobie film, czy możesz pisać, czy już film masz, czy go dopiero chcesz, jakie jest wydanie, czy już obejrzałeś, czy nie, więc rzeczywiście bardzo, bardzo dobra sprawa. I jeszcze jedna rzecz, co mi właśnie widz napisał po naszym ostatnim odcinku, że ktoś z was pytał, że szkoda, że nie ma starych właśnie filmów dostępnych, że nie można sobie ich obejrzeć gdzieś tam w sieci czy coś. Okazało się, że można. Są różnego rodzaju stare filmy. Strona się nazywa Flix Classic. Panie i panowie, Flix Classic, wam tutaj napiszę na czacie. Flix Classic. Oczywiście jest to płatna strona, no bo jak żeby inaczej. Proszę bardzo, poszło. Teraz tutaj również wpisuję to na czacie na TikToku, więc możecie sobie śmignąć, zobaczyć. Chyba jest 12 zł miesięcznie opłata za używanie, tak mi się wydaje, ale to już musicie sobie sprawdzić. Już tutaj patrzę. Dalej Straszny Dom, animacja, którą uwielbiałem w dzieciństwie. No widzisz, ja przyznam, że nawet nie pamiętam tego filmu. Czyli Straszny Dom na fali i Sezon na misia. Open Season, czy to Sezon na misia? Okej, w porządku. Czyli Góra Czarownic. Tutaj widzę, że podajecie te rzeczy. Lorak z Davidem, żem nie widział. Fajny film, rzeczywiście polecam. Sam angielski i polski rozszerzony na maturze, a to o maturze jest bardzo, bardzo Inferno Productions. Siemka, co to za osłonka na mikrofon? Wiesz co to jest pop filter, bo on ogólnie miał taki nakładany jak dawniej za komuny na takie mikrofony w ogóle wyglądało, więc to jest pop filter. Jak się nazywa? Nie mam pojęcia, ale jeżeli Inferno chcesz, napisz do mnie na Facebooku albo na Twitterze, to ja sprawdzę, bo oczywiście to kupowałem przez Amazona, więc gdzieś tam to spokojnie jest, ale to chyba ze 2 lata temu, więc nie wiem, czy te wszystko wyłapuje, ale sprawdza się dobrze. Gro osób mówi, że jest dobrze, także chyba mi się wydaje, że jest w porządku. Okej, w porządeczku tutaj. Marcinie, marzę o podcaście o filmach gore, który nagrasz z galerią horroru. Zobaczymy, może, skoro wywołałeś Wilka z lasu, panie i panowie, właśnie za tydzień będzie na naszym kanale gościem Rafał, czyli Galeria Horroru. Pogadamy sobie no co prawda nie o filmach gore, bo ja akurat inny temat wybraliśmy, ale o najlepszych kontynuacjach horrorowych. Kilka słów będzie oczywiście na temat tego, dlaczego kontynuacje są przeważnie słabsze, ale też akurat co się dzieje, że te kontynuacje niektóre są dobre. Więc zapraszam za tydzień. Już jest odcinek ustawiony, możecie sobie go włączyć. W ogóle po skończeniu tej transmisji zostaniecie przeniesieni na tamten zaprogramowany odcinek, więc możecie sobie dać już tam łapkę, zapamiętaj i tak dalej, więc to będzie. A czy to jest ostatni? Ostatni, jak się Rafał pojawiał, to najpierw nagraliśmy najlepsze horrory, potem kilka miesięcy później najgorsze, teraz najlepsze kontynuacje, może znowu gdzieś tam po wakacjach bliżej roku szkolnego nagramy kolejny odcinek, zobaczymy. Pytanie. Ostatni pokazywałeś scenariusz do filmu Predator, to może dzisiaj do filmu Dzieciak, pisze Wiktor. Mogę, muszę poszukać, bo akurat na to się nie przygotowałem, ale mogę jak najbardziej mogę poszukać, pokazać wam i kilka scen z Dzieciaka mogę przekazać. Też swój cudowny, usypiający głos, tak, nie tylko twarz, zgadza się. W ogóle, no, ostatnimi czasy, panie i panowie, dlatego jesteśmy, bo Blanka szaleje, no co tu dużo mówić. Słuchajcie, może wy mi powiecie, już w sumie nie chodzi o samą Blankę, czy ostatnimi czasy w Polsce coś dzieje się,
odnośnie filmu, odnośnie serii ogólnie, odnośnie aktorów związanych z filmami Sami Swoi. Sami Swoi, nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. Ponieważ bardzo mnie to cieszy rzeczywiście. To jest materiał, który nagrałem, już Wam mówię dokładnie kiedy, 16 sierpnia 2022 roku. I po 280 dniach algorytm YouTube'owy znalazł odpowiednich widzów dla niego, do tego stopnia, że ten materiał ogląda się, już tutaj patrzę, 2000 osób ogląda ten materiał na godzinę. W tym momencie tutaj sobie sprawdzam, 2000 osób na godzinę ogląda materiał. I no, wiem, że to jest, domyślam się, że algorytm to wynalazł, dopasował, ponieważ nie tylko ten, bo zarówno Sami Swoi to jest materiał, jak się zmienili, czyli jak aktorzy wyglądali w momencie, kiedy kręcili film i jak wyglądają teraz. Tak samo Świat według kiepskich również w tym momencie szaleje, jak się zmienili, i również tutaj jeszcze kolejne jest oczywiście Świat według Bandich, więc te wszystkie odcinki, które zrobiłem, szaleją, ale po prostu to, co się dzieje z filmem Sami Swoi, no to przechodzi super, ale to przechodzi wszelkiego rodzaju oczekiwania, wyświetleń idzie mnóstwo i to po roku subskrypcji też wpada już 50 subskrypcji tylko i wyłącznie z tego materiału, więc jeżeli coś się dzieje w związku z tym, dajcie mi znać, bo jestem ciekaw. No ja to akurat tych rzeczy nie dam. Słuchajcie, sobie tutaj zapauzuję, tutaj gdzie było, proszę bardzo, zaznaczę sobie, że to był ten komentarz i odpowiem na kilka pytań, które pojawiły się wcześniej, więc tutaj również TikTokowi, czy możecie pytać. Słuchajcie, Michael WW2NR pytał się, najlepszy serial według Ciebie, pozdrawiam. Najlepszy serial i to jest, pewnie większość z Was nie będzie go znała, ale to jest taki serial, który był nadawany w latach 90. Przystanek Alaska. Oryginalny tytuł Northern Exposure. Czy on jest najlepszy? Nie wiem. W każdym razie zapadł mi najbardziej w pamięć. To akurat były czasy, kiedy miałem tam 13-14 lat i zaczynałem się interesować filmem, bo no, dla tych wszystkich, którzy teraz dołączyli, ja mówię, no jest mnóstwo osób, które dołączyły do kanału. Ja filmami, serialami interesuję się już od 30 lat. Gdzie mniej więcej w wakacje wypadnie 30 lat, a zawodowo przyjmuję moment, kiedy po raz pierwszy zapłacono mi za moją recenzję. To był rok chyba 2001 i napisałem recenzję Shreka i pierwszego oczywiście, to już na VHS-ach, i ta recenzja została wydrukowana, więc jak ktoś ma szczęście i znajdzie sobie w gazecie, największą szansę tutaj z tego, co się orientuję, to ma Krzysiu Lesiu, została wydrukowana i dostałem pieniądzury za tę recenzję. 100 zł. 100 zł. Takie to były czasy. Więc od tego momentu to uznaję, ale tak, Przystanek Alaska. Jenny Turner wystąpiła w jednej z głównych ról. Możecie ją pewnie kojarzyć z filmu Na krawędzi z Sylwestrem Stallone. Rob Morrow, również on później występował chociażby w filmie Roberta Redforda Quiz Show. Więc akurat jak na mnie Przystanek Alaska. Kamala Iron pyta się, jakie są Twoje top 3 ulubionych aktorów i aktorek, obie topki osobno. Więc już tutaj mówię, bo oczywiście przygotowywałem się wcześniej. Już tutaj patrzę. Jeżeli chodzi o aktorów, i to nie jest tak, że o pierwszy, najlepszy, drugi, nie, po prostu trzy nazwiska. Ron Perlman, jak dla mnie świetny aktor, naprawdę bardzo go lubię. Może być to związane z tym, że postać Hellboya bardzo mi się spodobała i no, dobrze zrobiona. Słuchajcie, facet zostaje superbohaterem w wieku chyba 57 lat. Drugim aktorem, którego bardzo sobie cenię i którego to naprawdę oglądałem wszystko, co tylko wpadło mi w rękę, to był Franciszek Pieczka. Naprawdę nie ma znaczenia. Chyba ulubiony mój film, w ogóle jeden z moich ulubionych filmów to jest Jancio Wodnik oraz przede wszystkim Grający z talerza. Oba filmy z genialnym Franciszkiem Pieczką i oczywiście oba filmy w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Więc rzeczywiście pozdrawiam, widzę, że dołączać na TikToku, witam bardzo serdecznie. Oraz trzecim aktorem, i tutaj tak naprawdę chciałbym powiedzieć czemu i nie mam pojęcia, ale ostatnio przeczytałem biografię danego Trejo i rzeczywiście facet miał takie trudne życie, to co on przeszedł, a jak się naprawdę odnalazł i cały czas od 1968 roku facet jest czysty, zero prochów, zero alkoholu, po prostu pomaga, prowadzi różnego rodzaju wykłady, lekcje, jeździ, uczy, pomaga. O 3-4 w nocy w stanie jest, jak ktoś do niego zadzwoni, słuchaj stary, przyjeżdżaj do kliniki, jedziemy, świetny, naprawdę niesamowity facet, więc dany Treo za całość, poświęcenie jest rewelacyjny. A jeżeli chodzi o aktorki, to nie będę oryginalny, po raz wtóry powiem Michelle Pfeiffer, bo po prostu jest cudowną aktorką i chyba pewnie gdyby jej powiedzieć, słuchaj, zagraj gotującą się wodę, to również by dała radę i również by to zrobiła rewelacyjnie.
Po drugie, bo wychowałem się w końcówce lat, właściwie latach 80., 90., więc nie było filmu akcji bez Cynthii Rothrock, więc Cynthia Rothrock oczywiście również tutaj się musiała znaleźć. No i trzecią aktorką, i to chyba nie wymaga, mi się wydaje, żadnego wytłumaczenia, Meryl Streep. To po prostu gwiazda nad gwiazdami. I słuchajcie, jeszcze jedno pytanie od Siły w rapie. Czy w swojej kolekcji na DVD posiadasz filmy francuskie i czy w ogóle lubisz kino francuskie? Te stare na przykład z De Finesem, Pierre Richardem i te nowe z Jeanem Reno, Danielem Ote i tak dalej, i tak dalej. Tak, mam filmy. Zaraz tutaj pokażę, mam kilka filmów francuskich. Skoro mowa była o Danielu Otey, no, Jean-Pierre Jeunet, tak, to jest jego, no, można powiedzieć, nadworny reżyser, no ale nie będzie, Delicatessen, więc sobie przygotowałem. Paris Je t'aime, to jest akurat zbiór krótkometrażowych filmów znanych reżyserów, bo oczywiście pojawia się tutaj m.in. Tom Tykwer, Gus Van Sant, kogo tu takiego już mamy, taki znany, Joel Cohen, Ethan Cohen, Wes Craven, panie i panowie, Christopher Doyle, Alexander Payne, Bruno Pascal, tutaj widziałem jeszcze był wcześniej Nick Nolte, gdzie tutaj jest Roman Polański, no po prostu niesamowite osoby. Tego tytułu, przepraszam cię bardzo, Siła w rapie, ale nawet nie będę próbował przeczytać, powiem tylko film z Donaldem Sutherlandem, Susan Sarandon, a także Marlon Brando, 3 główne role. No i oczywiście, i tutaj nie wiem, czy w sumie można uznać filmy Kieślowskiego za francuskie, no ale były tak naprawdę wyprodukowane we Francji, więc 3 kolory Kieślowskiego. Co myślę o tych aktorach? Rewelacja. Mam jeszcze pewnie dorzucił i Jeana Marais, i Fernandela bym jeszcze wrzucił. I jeżeli chodzi o Louis de Finessa, on był facetem, aktorem rewelacyjnym. Pewnie też tak macie, ale rzadko mi się zdarza, żeby film był lepszy niż książka. No to wiadomo, 999 na 1000. To oczywiście książki są lepsze, ale jest jedna książka, i to nie uwierzycie, ale to chodzi o Skąpca Moliera, którą przeczytałem i później obejrzałem film właśnie z Louis de Finessem w roli tytułowego Skąpca. Oj, ja pierniczę. To było coś takiego pięknego, coś rewelacyjnego i uznałem, że akurat Louis de Funès tak zagrał tę rolę, tak to wszystko pięknie zrobił, że oczywiście, że tak, to jest właśnie ten jeden wyjątek od reguły, gdzie Louis de Funès jest dużo lepszy, dużo ciekawszy i podoba mi się dużo bardziej właśnie w roli Skąpca niż to Molière napisał, a to wiesz, to nie jest jakiś tam Patryk Wega, to jest Molière, to jest coś niesamowitego. Dobra, do pytań do pytań z Facebooka przejdę za chwilę, bo to jest kilka, tylko teraz odpowiem na to, co tutaj piszecie. Pytanie trzecie, zdarza Ci się oglądać recenzję z Twojego pierwszego kanału, czy obejrzałeś to tylko raz przed premierą? Recenzję. Czasami mi się zdarza z pierwszego kanału, rzadko, wiesz, czasami bardzo często, jak na przykład mam gościa jakiegoś i z nim rozmawiam, to tutaj oczywiście rozmawiam z gościem, tutaj mam swoje notatki, które pytanie chcę zadać, tutaj jest czat, który ogarniam i tak dalej i potem złapałem się z tym kilka razy, że potem oglądam to po raz wtóry, żeby sobie tak naprawdę obejrzeć tą rozmowę i zrozumieć, co się działo. Bardzo często po prostu tutaj się coś mi umknęło. I tak jest, a recenzje z pierwszego kanału, czasami, kiedy na przykład wychodzi jakiś film i ja zastanawiam się, ale przecież to jest 4. część, więc będę robił cały cykl, więc może ja na przykład użyję materiału z poprzedniego kanału i zobaczę, jak to jest. No i czasami oglądam i tak na przykład w przypadku stwierdziłem, to jest rzeczywiście materiał, który się nadaje, można zrobić, a czasami jest tak, że oglądam to i mówię, oj nie, to jest po prostu, nie dość, że jest słaby, to po prostu technicznie ten film, ta recenzja się do niczego nie nadaje. Więc jest. Ostatnio przy okazji właśnie Szybkich i Wściekłych, przy okazji 10. części oglądałem sobie, kiedyś poczyniłem dla De Agostini. Tak, dla De Agostini był materiał sponsorowany, poczyniłem i właśnie stwierdziłem, obejrzę sobie, odświeżę sobie coś takiego i tak to jest. Raczej staram się nie oglądać to, co było, a nie jest. Nie pisze się w rejestr. Nie. Ale technologia na tym ekranie, to wow, widzisz. Tutaj macie, dobra, to są Batmany, Kevin Bacon. A ja cały czas tego Batmana w Steelbooku nie kupiłem, cały czas się odsuwa na dalszy plan. No widzisz, on w tym momencie drożeje, dlatego ja jak na przykład wrzucam tam na Facebooka czy na Twittera te wszystkie rzeczy, to one są, trzeba kupować wtedy, kiedy że tak powiem je wrzucam, bo one są wtedy najtańsze. No widzicie, 70 zł tutaj różnicy, więc dosyć poważne. Jeżeli na przykład weźmiesz, że za 70 zł można było kupić na przykład drugą płytę, no to jakoś tak wygląda.
pytanie, które możesz podzielić ludzi. Co sądzisz o serialu w uniwersum Obcy? Wiesz co, no, serialu nie widzieliśmy oczywiście jeszcze, no bo wiadomo, że jeszcze nie jest zrobiony, ale jak dla mnie, witam Agnieszko, bardzo mi miło na TikToku, że jesteś. Jak dla mnie to jest coś dziwnego, że ten serial tak naprawdę ma się skupiać głównie na jakichś tam niesprawiedliwościach społecznych i tak dalej, to ma się dziać na ziemi, więc domyślam się, że gdzieś tam obcy będzie, gdzie właśnie w filmach o obcym mieliśmy powiedziane, że obcy nigdy nie był na ziemi. No, rzeczony Jean-Pierre Jeunet oczywiście, czyli reżyser czwartej części. Teoretycznie w czwartej części oni lądują na ziemi w tym zdewastowanym Paryżu, no i gdyby pewnie poszło w tym kierunku, no to może by coś było, no ale wiadomo, że był pomysł Nila Blomkampa, żeby zrobić piątą część, ale to akcja miała się rozgrywać między dwójką a trójką, 3 i 4 miały być w ogóle niebrane pod uwagę. Martwi mnie, że za produkcję, w tym momencie nie wiem, czy jest producentem, czy producentem wykonawczym, jest Ridley Scott, a jak dla mnie Ridley Scott coraz bardziej odcina kupony i naprawdę nie robi dobrej roboty, jeżeli chodzi o filmy, nie tylko o Obcego, ale o filmie, że nie wygląda dobrze, także obejrzę. No oczywiście jako fan pewnie zaproszę Lincolna, bo jest wielkim mega fanem Obcego i pewnie sobie pogadamy, ale martwiem się, muszę przyznać, martwiem się. Jest taka apka, że możesz odhaczać, które figurki pop masz w kolekcji. Ja figurek pop nie zbieram, mimo że tutaj pewnie gdzieś widzicie u góry, a nie, to na TikToku widać. Moje dziewczyny zbierają, one mają chyba ponad 150 chyba popów z Harry'ego Pottera. No to one akurat mają, także jak najbardziej śmigałem. Ja pisałem o filmach, muszę obczaić. No to zobacz sobie. Też ostatnio na CDA znalazłem Zabić Drozda, które muszę obejrzeć. Ja akurat sobie ostatnio odhaczyłem na Storytel, żeby przeczytać Zabić Drozda, bo Maja sobie kupiła i stwierdziłem, że będziemy również. I co z nowym filmem? Wiele pogłosek, a konkretów niewiele, ale to musisz mówić, o co chodzi. A o Obcego? No na razie o Obcym nie wiadomo nic. Dobre skille, tylko Aliens mi chodzi na myśl. No ale też weź pod uwagę, że przecież pojawił się Krzyk, pojawił się któryś tam Halloween, prawda? Więc może nie będzie tak źle. Może wybierzemy 10 w sumie, jak się zbierzemy. Najgorsza kontynuacja będzie więcej kandydatów. No to jak najbardziej. Dostałeś info od podcastie za tydzień. No i bardzo. Jakieś nowości będą na kanale w najbliższej przyszłości? Tak, zgadza się. Mamy już no dobra, potwierdzone. Powiem tak, jest kilku gości, którzy są jak najbardziej pojawi się może tam kiedyś w przyszłości, ale nic nie ma ustalone. Powiem wam tylko o tych, którzy są już potwierdzeni na 100% i tylko naprawdę umawiamy datę. Więc gdzie oni tutaj są? Oczywiście mówiłem wam, że będzie galeria horroru za tydzień. Michał Szczepański, ten materiał, który nagraliśmy, no to on się pojawi, no pewnie w lipcu właśnie, kiedy mnie nie będzie. Radosław Ochnio, to jest gentleman od dźwięku, tu również będzie odcinek nagrany offline. Nagana z Google Box przed telewizorem, tak to chyba nazywa. Dokładnie wiecie, Marek Mor już był u nas, również jest potwierdzony. Tutaj mamy problem duży z datą, bo Nagana rzeczywiście jest dosyć zajętą osobą. Możliwe, że dojdzie do tego, że znowuż nagramy odcinek poza anteną i również ostatnio skontaktowałem się z kolegą ze studiów, Staszek Jakub Wilk, jest krytykiem, więc dużo tematów wy wrzucacie. Na zasadzie Marcin, pogadałbyś o tym, zwłaszcza na Discordzie dużo o tym piszecie, więc motyw jest taki, że siądziemy ze Staszkiem, wybierzemy sobie kilka tematów i pewnie przez tam powiedzmy kilka miesięcy Staszek, jeżeli oczywiście nam tematy podpasują, będzie się pojawiał i będziemy sobie rozmawiali na ten temat, więc to już jest dograne. Będzie się pojawiało, Krzysiu, więcej dziesiątek, czyli 10 najlepszych, a nawet nie mogę zdradzić, bo tutaj w każdym razie będą dziesiątki, tak jak ostatnio na przykład było 10 najlepszych seriali na Disneyu, tak jak było 10 najlepszych horrorów na Netflixie i tak dalej, tematycznie. Mam oczywiście odhaczonych, to jest chyba 5 tak naprawdę głównie platform, na których te będą materiały się pojawiały, więc będzie to, przepraszam bardzo, wrócą odcinki, no chociażby przez to właśnie, co się dzieje teraz z tym filmem Sami Swoi, Kiedyś i Dziś, czyli jak się aktorzy zmienili, więc to jak najbardziej musi być zrobione, bo nie ma innej opcji. Czasami tak jest, że trzeba po prostu, trzeba dać widzom to, co chcą. Shorty będą się cały czas pojawiały, to akurat się nic nie zmienia. I może zauważyliście, że ostatnimi czasy dużo większa jest aktywność w dziale społeczność, tak to się nazywa? Chyba tak się nazywa ten dział społeczność. Tam dużo więcej właśnie osób stamtąd przybywa, różnego rodzaju ankiety, więc to się
to się dzieje, a kilka innych opcji, jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale to najpierw muszę powiedzieć o tym wspierającym i moderatorom, więc wy się pewnie dowiecie w przyszłym tygodniu, a widzowie za czas jakiś. Witam cię, Madame Perfumella, witam bardzo serdecznie. Jeszcze twojego pytania z Facebooka nie czytam za chwileczkę. Patrzę, witam serdecznie, przepraszam za spóźnienie. No Eagle, no nie może tak być, że się spóźnił, stary, żółta kartka. Oj, teraz chyba tylko dymna z tej obsady została wśród żywych. No tak mi się wydaje, ale też nie przypominam sobie, żeby coś się działo. No, wiadomo, że Anna Dymna niedawno wystąpiła w filmie, który był dosyć fajnie przyjęty, ale no tak niekoniecznie. Potem pytanie, co z nowym filmem z Obcym i jak zapatrujesz się na serial w tym uniwersum? No to akurat mówiłem, bo to słuchajcie, ja czat mam zapauzowany i sobie tak po kolei, żeby na wszystkie pytania odpowiedzieć, także nowy film, na razie z nowym filmem nie wiem nic, a jeżeli coś było, to mówiłem ostatnio. Znów puszczałem na Polsacie trylogię, ludzie się zastanawiają, jak wyglądają aktorzy, wchodzą na kanał i je zmieni. Aha, czyli na Polsacie ostatnio było wyświetlane. No to możliwe, że dlatego. No to wiadomo, że algorytm, skoro widzi, że ktoś, proszę bardzo, obejrzał jeden odcinek z cyklu Jak oni się zmienili, no to poleci im Świat według Kiepskich, to poleci im Świat według Bandich, tam jeszcze jest chyba Predator i Obcy, w tym momencie jest chyba 5 materiałów, nie, jeszcze jest Koszmar z ulicy Wiązów Wesa Cravena, również też jest tak zrobiony. Wydruk pierwszej płatnej recenzji Marcina to powinno być traktowane jako artefakt, a wiesz, ja nawet tę gazetę, bo to był albo miesięcznik, albo kwartalnik. Ja ją gdzieś mam, wiesz? Ja ją gdzieś mam, bo to była pierwsza z wielu, bo później tak naprawdę w tej gazecie już za każdym razem, kiedy ona akurat wychodziła, nie pamiętam naprawdę, czy to był miesięcznik, czy kwartalnik, to pojawiały się przynajmniej jedna albo dwie moje recenzje, albo filmów, albo płyt. Pamiętam wtedy, co tam chodziło. Borysewicz Cookies wtedy śmigał, tam jakieś takie właśnie inne rzeczy. Chyba nawet jeszcze tam jakieś płyty Damiana Ukedże, albo nie. Oczywiście pamiętam piosenek Alaska na TVP2 leciał za młodo, zgadza się. Myślałem, że na trzecim miejscu Lorenzo Lamas, bo przecież Casucci musi się zgadzać. Nie no, Lorenzo Lamas był dobry, ale w Renegatach i w kilku innych. On miał też taki jeden film, tam gdzie były 3 części, co miał taką chyba kobrę wytatuowaną, czy coś na motorze śmigał. Podobnie coś, jak właśnie w tym. Jak to ją Mateusz Dziełowski, Meryl Streep mogłaby zagrać w filmie komunijnym, a miałaby nominację do Oscara. Zgadza się. Film lepszy niż książka, pisze Kamalo Iron. Lśnienie Władca Pierścieni Jacksona. No, według ciebie. Ja tam uwielbiam Skąpca Moliera, a Świętoszka jeszcze bardziej, jedna z nielicznych lektur szkolnych, które pozytywnie wspominam. No widzisz, więc zobaczymy dalej. Słuchajcie, teraz kilka pytań, bo są akurat na Facebooku. Grzegorz Solich. Witam, właśnie oglądałem twoje recenzje filmów wspomniałeś o nich, o najbardziej udanych adaptacjach książek Stephena Kinga, no czy więc wpasujemy się to, co mówimy teraz. Oprócz omawianego It, wymieniłeś także Lśnienie, Zieloną Milę i Misery. Rewelacyjne Kathy Bates, naprawdę. Ja bym dodał do tego najlepszą według mnie ekranizację, a mianowicie Skazani na Shawshank. Zgodzę się, bo Mroczna Wieża mnie bardzo zawiodła. No, Idris nie pokazał się. Jeszcze ewentualnie Carrie z Travoltą była godna polecenia. No i Ścigany z Arnoldem, chociaż tutaj film znacznie różni się od książki. Czy zgadzasz się z moją opinią? Jak najbardziej. Ja przeczytałem albo na początku tego roku, albo pod koniec zeszłego roku właśnie przeczytałem Ściganego z Arnoldem. Naprawdę. To, co się dzieje w książce, a to, co jest w filmie, to jest niebo a ziemia. Książka jest bardzo, bardzo mroczna. I tak naprawdę poza tym, że mamy bohatera, który postanawia wystąpić w programie, bo nie ma kasy w książce. Nie ma kasy i oczywiście potem jest ten uciekinier, nic się poza tym nie zgadza. Inna w ogóle zasadność, inni ludzie, dużo mroczniejsza. Jak najbardziej zgodzę się. Przez wiele lat był problem ze Stephenem Kingiem, że zresztą Dean Koontz ma to niemalże do dzisiaj, że ekranizacje ich książek były beznadziejne, były słabe i nie dawały się no i co pamiętam, Odwieczny Wróg przecież jest z Benem Affleckiem, no to po prostu, już nawet Kevin Smith się z tego brechtał w Jay i ci chyba kontratakują, więc nie było dobrze. Mieliśmy Cmentarz dla zwierząt z lat 80., też nie było cudownie, co prawda było pewnie lepiej niż teraz, ale nie było to dobrze, ale zgadza się, chyba najlepsze adaptacje Kinga to są te bardzo nie-kingowe, właśnie jak Skazani na Shawshank czy Zielona Mila, bo Skazani na Shawshank to nie jest jedna książka, to jest cykl opowiadań, więc to też jest ważne. Zielona Mila, no też nie jest straszakowy. Do tego jeszcze bym dorzucił, że tak powiem, do trylogii Franka Darabonta Mgłę. Oczywiście nie Mgła Carpentera, ale na podstawie Mgły Kinga. Nie jest tak rewelacyjna właśnie jak 2 poprzednie filmy, ale jest również dobrze. No i pytanie od Katarzyny Zamielskiej, Madame Perfumeli, kiedy robimy live? Słuchaj Kasiu, jeżeli chcesz, to możemy zrobić live'a przed moim wyjazdem do Polski, czyli
chyba 8 albo 9 lipiec wyjeżdżamy, a jeżeli nie zdążymy, to możemy zrobić później po powrocie, czyli czyli pod koniec lipca, na początek sierpnia. Dobra, to były pytania z Facebooka, to ja sobie go wyłączę, żeby nie przeszkadzał. Okej. Ja przypomnę Panie i Panowie, że dzisiaj jest odcinek Q&A, czyli Wy pytacie, ja odpowiadam. Właśnie powinienem to włączyć, żeby było wiadomo o co chodzi. Teoretycznie kolejny odcinek będzie znowu za 1000 subskrypcji. Plan na ten rok w ogóle jest 5000 subskrypcji, a mam nadzieję, że pójdzie to dużo lepiej, bo w tym roku mieliśmy 2 wielkie skoki. Bo jak dobrze wiecie, ja jestem wredota straszna, jestem bardzo pragmatyczny i na przykład tworzę dużo shortów. Wiem, że nie wszyscy lubią, powiem w ten sposób, patrzą na to, co oglądacie na kanale, bo teraz w tym momencie nawet już YouTube wrzucił nam taką statystykę. Najwięcej właśnie oglądacie shortów i recenzji, najmniej odcinków na żywo. Więc ja jestem bardzo pragmatyczny i shorty właśnie nagrywam tylko po to, żeby pozyskiwać w pewien sposób nowych widzów, żeby było jak najwięcej subskrypcji, bo jakoś tak się przyjęło, że ilość subskrypcji przekłada się na jakość kanału, na jakość twojej wiedzy. No, jakoś tak trudno mi uwierzyć, żeby powiedzmy powiedzieć komuś: stary, ty siedzisz w czymś 30 lat, ty się nie znasz, no ale wiadomo, internet się rządzi swoimi prawami, więc jest troszeczkę inaczej. Tutaj sobie muszę cofnąć czat, bo mi uciekł. Także mam troszkę zapóźniony czat, ale to się akurat tym nie stresujcie. Czemu na żadnym kanale nie ma kultowych seriali jak Drużyna A, Airwolf i innych kultowych seriali? Prawa autorskie, brak chętnych czy za mało kasucci? A chodzi ci o dostępność czy na przykład o recenzję? No myślę, skoro prawa autorskie, to pewnie chodzi ci o dostępność. Ciężko powiedzieć. No, Airwolf i Drużyna A, akurat te 2 seriale wyprodukował je Steven J. Sennel. I wiesz co, aż nawet sprawdzę, kto ma prawa do tego, bo możliwe, że to i jest, tylko na przykład gdzieś tam w Polsce się zagubiło po drodze i w tym momencie już tutaj patrzę, kto ma prawa dystrybutorskie do Drużyny A. W tym momencie to by się zgadzało. Film Productions, ok. Dajcie sekundkę. Ok, Universal Television ma prawa do Drużyny A, czyli Universal Television, czyli oni mają chyba Peacocka, czyli to by teoretycznie był Showtime, Sky Showtime w Polsce. Więc teoretycznie tam to się powinno pojawić. Również wydaje mi się, a nawet sprawdzę tutaj, czy MacGyver to jest ten sam gentleman, bo jeżeli tak, no możliwe, że się będzie zgadzało. Nie, tutaj widzę Paramount, ale również byłoby Sky Showtime. Możliwe, że po prostu oni wprowadzają te rzeczy, ale nie mamy ich jeszcze przetłumaczonych, czy zrobionych w jakiś sposób. Że Amazon totalnie ma na przykład wywalone na wszystko i oni wrzucają rzeczy jak leci, chociaż Disney akurat też tak akurat mają i na to akurat nic nie poradzimy. Nie, no to krótko chodzi o to, że nie mają prawa autorskie, a poza tym MacGyver jest teraz od nowa nadawany. Co jest nadawane od nowa? Jakiś taki serial Magnum na pewno jest od nowa nadawany z nową obsadą, więc no widzisz, po co się bawić? Czy pamiętasz recenzję Topki, inne materiały, które były hejtowane, mieszane z błotem? Mi się kojarzy Topka, filmy, które wszyscy uwielbiają, a ja nie cierpię. Zgadza się, wiesz? W ogóle mnie to bawi, jak na przykład ja widzę i ktoś mi na przykład mówi: a ty wiesz coś tam, bo na przykład powiedzmy obejrzałem film jakiś i nie podobał mi się, prawda? Albo wręcz przeciwnie. Co to takiego mogło być? Aha, Hobbit, Bitwa 5 armii, ta konkretna część. Pamiętam, że no, film mi się nie podobał, zresztą cała trylogia Hobbita jest jak dla mnie słaba. Mowa oczywiście o filmach, nie o książce, bo książka jest o niebo lepsza. W ogóle jakiś taki dzisiaj temat chyba ekranizacji się przewija. I powiedziałem, że no nie podoba mi się. Jeden na przykład z powodów, mówię, może wytłumaczcie mi widzowie, Bitwa 5 armii. Ja tam naliczyłem 7, więc może powiecie i zaczęli się jakoś tam wypowiadać, ja jestem fanem Tolkiena, znam tam i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że oni naliczyli te wszystkie armie i tam wyszło im chyba z 11 tych armii było, co nie? I tak to jest. Nie, no to jest dla mnie śmieszne po prostu. Nie podoba ci się, to nie oglądaj. Ja zawsze mówię: słuchaj stary, tu jest u góry, czy z tej strony jest czerwony krzyżyk, naciśnij i to wszystko. Ale tak, no czasami robiłem takie właśnie materiały, również rzeczone shorty. Ja właśnie bardzo lubię czasami pójść pod włos, kiedy Jerzy Sztur tam został złapany
pod wpływem, no właściwie nie wiem, czy już mu skazali go, czy nie skazali. W każdym razie, kiedy został zatrzymany, no to nagrałem też shorta o jego dokonaniach. Bluzgów się poleciało mnóstwo. To jest w ogóle materiał, który ma najwięcej łapek w dół. To mnie w ogóle nie stresuje, bo pamiętajcie, łapka w górę czy łapka w dół dla YouTube'a to jest interakcja. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Dla YouTube'a nie chodzi o to, żebyś miał miliard subskrypcji, tylko żeby twoje materiały były jak najczęściej i jak najdłużej oglądane. Bo to, że na przykład ktoś weźmie 100 moich filmików, obejrzy po sekundzie, to dla YouTube'a jest sygnał, aha, obejrzał 100 i jemu się nie podobały, bo po sekundzie się wylogował. Ale jeżeli na przykład obejrzysz 10 materiałów od początku do końca, to YouTube stwierdzi, o, rzeczywiście, popatrzcie, coś w tym jest i będziemy mu dalej materiały polecać. Więc ja tak czasami lubię wziąć pod włos. Z Blanką podobnie było. Teraz rzeczywiście dużo osób, stary, nie znasz jej w ogóle, ona jest super świetna, rewelacyjnie zaśpiewała w Eurowizji, mimo że materiał nie nagrałem o Eurowizji, tylko o jej występie w TVP, no ale to już widzisz, ludzie nie zawsze sobie czytają. Czy uważasz, że młodsi aktorzy jeszcze stawiają sobie za wzór starszych kolegów, bo mam wrażenie, że coraz mniej czerpią z doświadczenia grania z utatuowanymi aktorami, twórcami? Wiesz co, na zachodzie na pewno tak jest cały czas, że wchodzi aktor i widzi, patrzy, wow, Robert De Niro czy Al Pacino, mimo że oni akurat od kilku lat, mówiąc kolokwialnie, kleją ściemę i nie zagrali w wielu rewelacyjnych filmach, jeżeli w ogóle. A w Polsce pamiętam, jak Michał Żebrowski był młodym aktorem i to właśnie wchodził i on, nie, ja się nie bawię w seriale, ja się nie bawię w żadne reklamy, bo to w ogóle, ja jestem aktorem, sztuka, przekaz, myśl, kultura wysoka i tak dalej. Po czym, co tu dużo mówić, okazało się, że no, trzeba płacić rachunki, trzeba dzieciaki wysłać do szkoły, trzeba kupić chleb, kupić masło i opłacić kredyt, więc no, nagle się okazało, że mamy Michała w reklamach, nomen omen McDonalda, jakichś tam serialach i w pewien sposób można powiedzieć, że się zdewaluowało. Zgadza się, wydaje mi się, że już dużo, może nie bardzo dużo, ale dużo mamy aktorów naturszczyków. No, kiedyś był oczywiście klasycznie już Himilsbach i Maklakiewicz, no wiadomo, że były dwóch dżentelmenów, którzy tam wziętych z ulicy, ale dawali radę, a teraz jest akurat inaczej. Pewnie cały czas, kiedy wiesz, wychodzi facet i nagle patrzy i o kurczę, Janusz Gajos, co nie? Czy aktorzy takiego pokroju, no Marek Konrad wiadomo, że już nie występuje w filmach, ale chodzi mi o to, że mamy takie osoby, Jan Peszek na przykład, czy tam Przoniak, no to robiłoby wrażenie, ale tak to mi się wydaje, że już niekoniecznie. Krzyki Halloween to bardziej requela niż typowe, no ale to też pewnie tutaj słuchaj Kamalo na bezrybiu i rak ryba, więc pewnie się i będziemy tutaj poruszać. Jaką serię z lat 80. i 90. chętnie zobaczyłbyś w reaktywacji? No oczywiście Koszmar z ulicy Wiązów. No to jest oczywiste. Nie wiem, czy ci chodzi, Lancel, o seriale, czy nie, to musisz napisać. W tym momencie wiecie mniej więcej, gdzie ja jestem z komentarzami, bo no niby Robert England powiedział, ok, w porządku. Ja bardzo chętnie jeszcze zagram Frediego, może mam w sobie jeszcze jednego Frediego, ale sensowne podejście do tematu, słuchajcie, sparzyli się, my ciągle, przynajmniej używana jest nomenklatura, nowy Koszmar z ulicy Wiązów, nowy Koszmar z ulicy Wiązów. A ten nowy Koszmar z ulicy Wiązów to był rok 2010, to już jest 12 lat. Piątek 13 również, więc domyślam się, że bo zarówno Jason, jak i Freddy to jest właścicielami jest New Line Cinema, czyli Warner Brothers, czyli Warner Brothers, HBO czy HBO, jak tam wolicie, Discovery i ten cały konglomerat, więc teoretycznie sobie się dało wymyślić, prawda? Mają swoją własną sieć, mają swoją własną platformę streamingową, więc jak najbardziej można byłoby, w tym momencie już nie HBO Max, tylko już Max. Żeby nie musiał Skruk mówić HBO Max czy HBO Max. Jak to było? I wiesz, będą się zastanawiać. Może tam taką koszulkę sobie zrobię. HBO Max? Nie, HBO Max. Bardzo chętnie bym zobaczył tę serię. Gro było filmów kopanych. Mi się wydaje, że ta moda, która powraca, oczywiście John Wick, Niezniszczalni, kilka jeszcze innych produkcji, że to zapoczątkuje sięganie. To wiadomo, że to jest Hollywood, że będziemy robić po raz wtóry rzeczonego, chociażby przysłowiowego Lorenzo Lamassa. Zobaczymy w nowych filmach, nie akurat jego produkcję. No ale bardzo chętnie bym Koszmar. Ja uwielbiam Frediego, zresztą dokładnie wiecie, że tutaj wisi ogromny Freddy. Ja czekam na Karolinę Głogowską, bo wchodzi nowa książka. Zgadza się, nowa książka Karoliny Głogowskiej już w tym miesiącu, a tak jak dobrze pamiętacie, zeszłym razem Karolina zgodziła się, że będzie, więc pewnie się już, nie wiem, czy zdążę jeszcze przed wakacjami, bo też Ewelina Kasiuba, która była z nami razem, jej książka wychodzi w czerwcu, czyli książka Karoliny teraz w maju, a Eweliny w czerwcu. Pewnie będą się pojawiały panie
Czy to będzie przed wakacjami, czy nie, zobaczymy, ale na pewno wiem, że się panie bardzo chętnie pojawią. A co to oznacza dla Was? Ni mniej, ni więcej, tylko pewnie darmowe egzemplarze książek od wydawnictwa, więc warto śledzić. Ja cały czas czekam na live o Indianie Jonesie z jakimś gościem z polskiego YouTube'a, co ogarnia uniwersum, ale chyba takiego nie ma. Wiesz co, no ciężko powiedzieć. Pamiętaj też, Jurku, że kilka razy starałem się o to, żeby pojawili się goście, oni na przykład powiedzieli: nie, dziękuję bardzo, stary, i to dosłownie masz za mały kanał, my nie będziemy się pojawiali, bo teraz próbujemy na inne rzeczy. W tym momencie mamy 3000 subów. Plan do końca roku jest 5000 subów. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, bo rzeczywiście te shorty działają, to się jakoś tam dosyć fajnie udaje. Wtedy może będzie rzeczywiście rozpoznawalność większa, no bo słuchaj, jeżeli domyślam się, że w tym momencie, jeżeli Rafał z Galerii Horroru podbija do kogoś, mówi: słuchaj stary, wbij do mnie, chcę robić z tobą odcinek, no to mówi, patrzą: o, ja cię kręcę, 90, już prawie 100 000 subów, no to jak najbardziej lecimy, bo to rzeczywiście jest rozpoznawalna postać. Nie bez kozery oczywiście, Rafał co jakiś czas chociażby pojawia się na plakatach horrorów, przynajmniej jego logo kanału, więc zobaczymy. Jeżeli słuchajcie, ja nie mam problemu, jeżeli pojawi się jakaś osoba, która ma, jak mówię, dla mnie subskrypcja nie jest ważna, ma 3000, ma 20 subskrypcji, ma 50, nie ma problemu, możemy jak najbardziej śmigać, dobyć dobrze, więc spokojnie. Lancer pytanie, tutaj widzę, że jest. Jaka seria, pomimo że nie jest zbyt dobra, jest twoim guilty pleasure? Władca Lalek się niczym. Władca Lalek nie jest moją serią guilty pleasure, bo to jest po prostu, coś tak dawno tak nie bluzgałem przy okazji tej serii. Domyślam się, że pewnie chodzi o jakieś, wiesz co? Pewnie teraz się narażę wielu osobom, ale chyba od drugiej albo trzeciej części Akademia Policyjna jest słaba, prawda? No, ja wiem, że to miała być taka, powiedzmy, amerykańska odpowiedź na ten brytyjski cykl Carry On, czyli Do dzieła. I to miało jakoś tak wyglądać, no ale to jakoś tak bardzo szybko się zjadło swój ogon. Nawet Ron Perlman, sam też czytałem biografię Perlmana, powiedział, że Akademia Policyjna 7, misja w Moskwie, tak? Akurat widziałem w kinie, że to po prostu było dno i to było dna, jak najbardziej po prostu koszmarne było, także akurat to się nie nadawało. Ale czemu jest guilty pleasure? Nie no, Krugera lubię, bardzo, bardzo lubię. Nie to, żebym nagle musiał obejrzeć dwa razy w miesiącu. No chyba tak, bo też Kruger, no nie czarujmy się, kiedy sobie w 5. czy tam 6. części gra na Nintendo S, tak, i Great Graphic, no to dajcie spokój. Które to z kolei przemeblowanie? No widzisz, Jerewanisz, i chyba ci nie było dawno na kanale, bo taki układ jest nie wiem, od 1,5 roku, od 2 lat, jakoś tak rzeczywiście, także no nie przemeblowanie, a tak naprawdę było jedno wielkie przemeblowanie związane z tym, że że zrobiłem tutaj te półki, które widzicie za mną. One są zbudowane od A do Z. Jedynie ewentualnie tutaj telewizor się pojawił, co nie? Ale akurat tutaj wcześniej stał inny telewizor, więc może to o to chodzi. A tak naprawdę to telewizor dla tych wszystkich, którzy by się chcieli reklamować. Więc jeżeli tam jakiś jest producent, dystrybutor herbatki, który bardzo chętnie przyjmie reklamę. Drogi dystrybutorze, możesz płacić w herbacie, mi to nie przeszkadza. Zrobimy barterem. Kiedy nowe mobilne Horrorwood? A propos, mam pomysł na logo i intro tej serii. Problem jest taki, że niestety ostatnimi czasy się nigdzie nie wybieram, wiesz, bo ja mieszkam w Irlandii, więc tutaj po prostu bardzo często pada, no i wiesz, no, normalnie to wsiadamy do auta, jedziemy do Tramoru, który jest, powiedzmy, oddalone o 45 minut jazdy i jesteśmy nad morzem i nie ma problemu. Ale kiedy pada, kiedy masz, co gorsza, pada, ale jeszcze jest wiatr i bardzo szybko się robi zimno, no to nie jest rewelacja, więc jeżeli będzie coś się działo, to nie ma problemu. Domyślam się, że do końca tego miesiąca już pewnie nie zdążę, bo w przyszłym tygodniu mam dniówki, ale na początku czerwca zacznę kręcić filmową Irlandię i wtedy, jak będę jechał do Kerr, możliwe, że coś takiego się stanie fajnego, a też na razie niestety nie przewiduję żadnego dłuższego wyjazdu. Możliwe, że będzie nie tyle mobilne, co dodatkowe, inaczej, na pewno będzie dodatkowy live na TikToku w tygodniu. Krótka piłka, drogi TikToku, drogi YouTubie. Motyw jest taki, że w tym momencie mam tutaj tak zwane TikTok Live Studio, czyli coś takiego jak OBS, tylko wyłącznie dla TikToka i mam w tym momencie tymczasowy dostęp do niego, ale żeby uzyskać dostęp na stałe, muszę zrobić przynajmniej 2 live'y w ciągu 7 dni, każdy minimum 25 minut, więc i wtedy już mam na stałe i dziękuję bardzo, nie ma problemu. To za każdym razem muszę zgłaszać prośbę, wysyłam do nich maila, oni mi zgadzają się albo nie, bo sprawdzają. Także to będzie. A słuchaj, Wiktor, odezwij się do mnie, nie ma problemu, odezwij się.
Do mnie w ogóle dzisiaj sobie po tym wszystkim zrobimy sobie dogrywkę oczywiście na Discordzie, także możecie śmigać. Rafał Zawierucha na trzecim miejscu? Nie, Rafał Zawierucha zdecydowanie nie jest na trzecim miejscu moich ulubionych aktorów. Czy istnieje dobra ekranizacja dzieła Kunca? Tak, jest jedna. Odd Thomas. I w tym momencie nawet muszę sprawdzić właśnie, jak się nazywał aktor, bo Odd Thomas jest. Anton Jelczyn. To jest film z 2013 roku. Rzeczywiście dobra ekranizacja. No niestety Anton Jelczyn nie żyje. Możecie go kojarzyć chociażby z nowej serii Star Treka, ale to jest jedyna dobra ekranizacja, bo widziałem dużo więcej i no nie wyglądało fajnie. Mgła tylko Carpentera, ta z 2007 roku mnie zniszczyła. No zdarza się. Ja tam głównie siedzę w odcinkach na żywo. No tak, ale to akurat YouTube pokazuje, właśnie pewnie mogę Wam pokazać tę grafikę, to ja sobie przygotuję wszystko. Pokazuje właśnie, jak to, wiecie, jak to wygląda z podziałem na konkretne odcinki. Gdzie to tutaj mam? O, jest. Mogę Wam tutaj pokazać. Pozwolicie, drogie TikToki, że nie będę tutaj Wam w tym momencie tego udostępniał, bo akurat za dużo z zachodu, a to i tak dla Was nie jest istotne. Proszę bardzo, to jest akurat przegląd i tutaj widzicie w tym momencie powracający widzowie. I tutaj mam tak, filmie, dzięki którym rośnie liczba Twoich widzów, czyli Blanka, Kubuś Puchatek, Krew i Miód, Keanu Reeves, czyli Short, Batman Short, Ant-Man, Raquel Welch i Vader również Short, popularne kanały, czyli mogę sobie sprawdzić na przykład, co oglądacie w tym momencie, jakie kanały, czy na przykład Playera oglądacie, tutaj widzę Jan Piński, Radio Z i tak dalej, co oglądają Twoi widzowie, tutaj jakie konkretnie filmiki, kiedy najchętniej oglądacie, a tutaj proszę bardzo jest pokazane filmy, jak widzicie na full jest, czyli tu jest nikt nie ogląda, tu jest każdy ogląda, shorty więcej niż zwykle, czyli shorty bardzo chętnie oglądacie, na żywo jest 3/5, jak widać tutaj na żywo jest troszeczkę słabiej, no a tutaj dalej jest oczywiście dużo jeszcze więcej tych informacji, więc YouTube rzeczywiście dosyć konkretnie te wszystkie rzeczy idą do przodu. Marcinie, Łowca Duchów właśnie wysłał mi pytanie, czy będziesz w Warszawie, żeby się z nim spotkać. Na razie, jeżeli chodzi o urlop w Polsce, wiem, że będziemy w Kwidzynie, będziemy w Gdańsku, możliwe, że będziemy w Trójmieście, Gdynia, Sopot, to już zobaczymy. Wiem, że jedziemy na jeziora, Warmia, Mazury, te klimaty. Czy Warszawa? To zobaczymy, bo też zaproszę. Ja dziękuję w ogóle, powiem tak, dziękuję Wam bardzo, bo jak tylko ogłosiłem, to od razu stary, wbijaj do Łodzi, przyjeżdżaj do Poznania, czekamy we Wrocławiu, bardzo chętnie, ale niestety my nie jedziemy na miesiąc, na 2, tylko jedziemy na 2 tygodnie, więc no nie możemy takich wycieczek robić, a no niestety nie jestem gwiazdą rocka, żeby powiedzieć, ale proszę bardzo, to jedziemy do Gdańska, wsiadamy w samolot, lecimy do Wrocławia, czy do Krakowa i tak dalej, także zobaczymy, to pewnie już będzie bliżej wyjazdu. Jak coś, nie ma problemu, dawaj znać, będziemy się kontaktować, może coś wymyślimy. Ogólnie na platformach streamingowych jest przeraźliwie mało filmów i klasyków, poza pewnym względem Sky Showtime okazało się perełką. No bo słuchaj, oni w tym momencie skomasowali wiele tych tam jest bodajże, tam jest Universal, jest Paramount, Sony ma też z nimi umowę, bo Sony nie ma wyłączności z Disneyem, więc rzeczywiście jest kilka fajnych wytwórni. Jak będziesz w Polsce, to no to właśnie dopiero co mówię. Bardzo chętnie bym wbił do Krakowa, bo bym przy okazji dzieciakom pokazał mój rodzinny Tarnów, no ale to już czas pokaże, jak to będzie. W ogóle powinienem w góry jechać, odwiedzić ludzi, ale czyli co, transmisja raz w miesiącu, w niedzielę 30-minutowy przegląd Info z Hollywood. Wolałbym, że live co niedzielne, pozostały człowiek dowie się nowych rzeczy, przyzwyczajenie. No wiesz co, motyw taki, nie, te live'y pozostają, bo akurat ja bardzo lubię interakcję, którą mam z Wami. Są planowane różnego rodzaju na przykład segmenty, które bym chciał na przykład, żeby były w każdym odcinku na żywo, prawda, że na przykład poprosić nie będę teraz rzucał nazwiskami, bo tak naprawdę jeszcze nie ma żadnych konkretnych informacji, ale powiedzmy, słuchaj stary, powiedzmy, byłeś tam, pytali się o festiwal w Cannes, byłeś w Cannes, czy możesz mi nagrać tam 10-5-minutowy materiał z Cannes i w tym momencie sobie to wrzucamy. Jak najbardziej coś takiego jest planowane. Jak to wyjdzie? Planów jest dużo, pomysłów jest dużo, nie wszystkie się udają. Dobrze, na przykład wiecie, że potworne filmy w ogóle nie wypaliły. Było pokazane, było mówionych 4 potworasy, ale to się nie ogląda. Ja wiem, tak chociażby jak Sami Swoi, że w dłuższej perspektywie to się będzie oglądało, bo nawet wczoraj sprawdzałem rzeczony mój stary kanał, no tam recenzje, które kiedy ja je wypuszczałem, miałem po 40, 50, 80
wyświetleń, teraz mają po 8 000 na przykład. Bo to wiadomo, że z czasem jest. Dlatego ja na przykład tak bardzo sobie cenię robienie recenzji serii. Już nie mówię tylko i wyłącznie o horrorach, ale na przykład czy to była recenzja Terminatorów, czy Gwiezdnych Wojen i tak dalej, bo to jest biblioteka i na przykład kiedy ktoś rzeczywiście stwierdzi, bo pamiętajcie, to nie jest tak, że nagrali Gwiezdne Wojny i więcej już nie robią. Dokładnie wiecie, że chyba tydzień temu o tym mówiłem, oni cały czas te filmy tłuką, wałkują, pokazują i tak dalej, więc motyw jest taki, że one tam będą i to jest biblioteka i w tym momencie ja wiem, że kręcę na przykład odcinek z ciekawostkami o Władcy Lalek, wiem, że to się będzie oglądało. Na przykład nigdy bym nie przypuszczał, bo oglądałem tylko pierwszą część Drogi bez powrotu, której Krzysiu Leś jest wielkim orędownikiem, ale na przykład odcinek z ciekawostkami, czyli jak powstawała seria Droga bez powrotu, jest jednym z najchętniej oglądanych odcinków ciekawostkowym na tym kanale. Więc to właśnie to jest dobre, także nie, spokojnie, odcinki na żywo zostają, tutaj się nie ma co bać. Oj, Erulfa bym obejrzał MacGyvera, czy taki serial z samohungiem. Ja ostatnio dorwałem Robin Hood. Był taki serial w latach chyba 80. jeszcze. Michael Pratt w roli Robin Hooda, później przejął tą rolę chyba Jason Connery, tam Enya i Clanat nagrali piosenkę tytułową Robin the Hooded Man. I rzeczywiście będę sobie oglądał, bo to też jest jeden z pomysłów na cykl, ale jak mówię, o tych rzeczach najpierw się dowiedzą moderatorzy i wspierający, dopiero później drodzy widzowie. Więc krótko mówiąc, a ja jak będę bezczelny, jeżeli chcesz wiedzieć o wielu rzeczach dużo wcześniej, wrzuć wspieranie, nie ma znaczenia, czy wspierasz przez Patronite'a, czy wspierasz przez YouTube'a. Jeszcze raz przypomnę, Adaś, dziękuję bardzo, Agnieszka, Michał, Kasper, dziękuję Wam bardzo. Jest tu 4 wspierających i wszystkim 4 jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Serialami na Sky jest cienko. No ja Sky'a nie mam, miałem tylko i wyłącznie bodajże przez miesiąc, kiedy to robiłem odcinek jak założyć konto na Sky Showtime. Tych odcinków będzie również dużo, bo to też buduje widownię, ale miałem tylko przez miesiąc, więc bo to wiecie, używanie VPN-u i tak dalej, to było zabawnie. Marcin był nowy MacGyver, który miał 5 sezonów o stacji CBS, proszę bardzo, więc dokładnie wiecie, czyli CBS, Krzysiu Leś, a CBS z kim ma umowę, z kim ma jakiś kontrakt podpisany na streaming? Wydaje mi się właśnie, że oni mają z Paramount Plus. Na przykład Paramount Plus jest dostępny w Irlandii. Nie ma w Irlandii Sky Showtime, ani nie ma w Irlandii HBO, bo tutaj jest na rynku irlandzkim, brytyjskim i kilku jeszcze innych jest Sky, jako telewizja właśnie, więc akurat tutaj tego nie ma. Marzenie móc obejrzeć stare kreskówki o Iron Manie i X-Menach, to chyba były kreskówki z lat 80. One są dostępne na Disneyu, bo to jest X-Meny to jest 20th Century Fox, czy jakoś tak, wiem, że robiłem teraz materiały 10 najlepszych seriali na Disneyu i tam się pojawiały X-Meny. Nie wiem, czy Ironmany, nie wiem, sprawdź na Disneyu, tam to powinno być. Ja tam prawie w ogóle seriali nie oglądam. Sky Showtime spełnia wszystkie moje oczekiwania. W zasadzie tego jest mnóstwo naprawdę i powiem po raz wtóry. Krzysiu Leś to kiedyś obliczył, jeszcze wtedy nie było Sky Showtime, że to około 500 zł miesięcznie kosztowało te wszystkie stacje ogarnąć, więc tego naprawdę jest dużo, tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i ja się nie dziwię, naprawdę, bo ja jeżeli chodzi o seriale, to też jestem bardzo, bardzo zapóźniony, staram się być, dużo przestałem oglądać, bo mnie nie interesowało, bo dziękuję bardzo, stwierdziłem, że już raczej mnie to nie interesuje. Już tutaj patrzę. Pamiętam aferę z Hobbitem, kiedy najechali hardfani z tekstem, co ty pieprzysz, nie znasz się z pieprza i tak dalej, bez konkretów, ale z wulgaryzmami. No właśnie, tak to jest. Ja nie mam problemu, jeżeli ktoś na przykład mi powie to ja dopiero w zeszłym roku przeczytałem Hobbita i stwierdziłem, że Hobbit jest genialną książką, naprawdę mi się chyba Hobbit mi się bardziej, muszę powiedzieć, podoba niż Władca Pierścieni. Na pewno tam delikatnie jest wyżej, ale mowa oczywiście o książce, nie o filmie, bo film Hobbit to jest słabe, ale tam są, o tym byśmy mogli gadać, bo to oczywiście nie był scenariusz Jacksona, bo tym się zajmował Guillermo del Toro, no ale potem studio zwlekało, on powiedział dziękuję bardzo, nie chcę, muszę robić kolejne projekty, zaczął robić Hellboya, potem Kształt wody i tak dalej, tego rzeczywiście było dużo, Kształt wody, żeby powiedział akurat inny tytuł, no ale nieważne, wiecie dokładnie jak to jest. Mnie zastanawia, jak oni dobili do 5 armii, bo byli ludzie, elfy, krasnoludy, orkowie i chyba Wargowie na 5, no nie wiem, musi być teraz sprawdzić, dużo tego było. Kupiłem wczoraj Premium TV OLED 120 Hz i jest w sztos, obraz petarda, aż chce się oglądać, szczęśliwy stary chłop. No i rewelacja, wiesz, i ja też się cieszę, bo na przykład
Ja tutaj wam pokazywałem, kupiłem, co tutaj było, co może mi oglądać? Aha, i nie ma mocni, co nie? No i to Wiktor mówi, że ja bym chciał obejrzeć i nie ma mocnych 2. Mówię, Wiktor, obejrzymy to z Disneya. Mówię, nie. Mówię, on mówi, czemu? Mówię, słuchaj, mamy telewizor w 4K, właśnie taki jak mówisz, Norbi Best, hardkorowy, odjechany, bardzo fajny. Mówię, będzie jakość dobra, bo oczywiście okazało się, że jest Dolby Atmos i tak dalej, wszystkie rzeczy. Mówię, to będziesz miał 4K rozdzielczość, a tutaj masz tylko DVD, to jest 720p, no to w ogóle nie ma podejścia. No i włączyliśmy i no oczywiście, sztos, petarda, rakieta. No więc słuchaj, dużo nie potrzeba, co? Nie potrzeba zbyt wiele, żeby być szczęśliwym, także czemu nie, jak najbardziej. Nie bawię się w reklamę, a teraz je Big Maca z szycem, taka logika. A tu wracasz do tego, no słuchaj, tak to jest, że pewne że filmy, Michael Caine jest bardzo znany właśnie z tego, że oprócz tego, że zagrał w genialne filmy, to po prostu potrafił zagrać w gniotach, jak chociażby wspomniane Szczęki 4, tak? To nawet chyba była bluzgana, jedna z pierwszych bluzganych recenzji. Ale on powiedział, że no, są filmy, które po prostu wierzysz, które schodzisz ze stawki tylko i wyłącznie po to, żeby w nich wystąpić. Przecież on na planie Szczęk właśnie 4. części odebrał Oscara za rolę drugoplanową w filmie Hanna i jej siostry, mi się wydaje. No on mówi, jak dostał propozycję zagrania tego filmu, otworzył pierwsza strona Hawaje, biorę, no w ogóle i $1 milion dostał i 2 tygodnie wakacji, nagrali tam, faktem, że chyba 70% jego roli wylądowało w koszu, bo to, co my widzimy, to się nie nadaje, bo okazało się, że jego postać to miał być tam jakiś przemytnik, diamentów, ludzi, prochów i tak dalej, no ale to się wszystko pozmieniało. Dla mnie nie ma problemu, że aktor czy jakikolwiek inny celebryta występuje w reklamie. Nie bądźmy zawistni, pozwólmy ludziom zarabiać. Dokładnie, pozwólmy ludziom zarabiać. To nie jest tak, że nagle ktoś uczył się, czy po prostu coś robi jak od wielu, wielu, wielu lat i chce na tym zarabiać. No to jest normalna sprawa, co nie? To jakby powiedzieć, że Lewandowski nie ma prawa występować w reklamie, bo ma płacone za występy w Barcelonie, więc niech w ogóle w Barcelonie kto mu tyle płaci. Skoro ktoś mu płaci, to jest taka zasadność. Nieważne, nie odnosi się tylko do Lewandowskiego. Jeżeli ktoś występuje w reklamie, w klubie, w filmie, nagrywa płytę. Dzisiaj na przykład robiłem shorta o Soblu, tak mi się wydaje, Sobel się tak odmienia. I naprawdę facet jest niesamowity, bo w 4 lata nagrał tyle rzeczy, że on ma teraz będę walił już z głowy, czyli z niczego, 23 płyty platynowe, 10 diamentowych i 7 złotych w 4 lata. Więc jeżeli facet robi taką robotę, to czemu miałby nie zarabiać na tym? Jeżeli ktoś mu płaci $100 milionów na przykład, tak jak Chris Hemsworth dostał za bodajże Avengerów, to znaczy, że na nim ktoś zarobi miliard i tak dalej, bo też pamiętajcie, że to są potężne pieniądze. To nie jest tak, że Lewandowski nagle zareklamuje, co on teraz reklamuje? Rowery jakieś reklamuje, tak? Że on nagle zareklamuje rowery i on to robi za darmo i producent jest po prostu, bo to Robercik. Nie. Jeżeli producent mu zapłacił tylko po to, żeby sprzedało się więcej rowerów i tak dalej. No. Więc to jest oczywista oczywistość. Ja bym zobaczył ważną rzecz, requel Pionku 13, no przydałoby się. Teraz to Bóg Linda gnie się w reklamie Maka i dialog to jeden. Nie widziałem, że Linda tak tańczy, a ja, że kurczak z Maka jest tak chrupiący. Mamy tutaj jednego pracownika z Maka na czacie, a ja zresztą byłem pracownikiem Maka przez 6-7 lat. Jakoś tak. HBO Max, gdzie wyraz HBO jest przekreślony. No może być, można jakoś tak to wymyślić. Zobaczysz, czy tutaj mamy jeszcze jakieś pytania. Nie, na razie lecimy na bieżąco, więc bardzo mnie to cieszy. Dobra, patrzę sobie tutaj patrzę na TikToka, dziękuję bardzo. Na TikToku, było kilka osób, fajnie, rewelacja. Fajne zagranie, a propos bluzgania, Marcin, to fajne zagranie Marcin zrobił w jednej recenzji teksańskiej, gdzie najpierw wypikał, a potem w scenie po napisach, słuchaj Lincoln, ja tu bluzgam. Tak, była to jedna z recenzji. W skrócie możecie sobie znaleźć, ale to jest motyw taki, że to jest tak, że ten film to jest i jest nagle pi, po czym mówię, dobra, jeżeli chcesz dowiedzieć się, co ja powiedziałem, na samym końcu odcinka będzie to powiedziane, więc sobie możesz sprawdzić. No i tam potem oczywiście jest i potem jest i to jest tak, że ten film jest i zamiast to, co jest wypikane, ja mówię, dobra Lincoln, a tutaj teraz wypikaj, żeby oni nie wiedzieli, co ja myślę, a potem się dowiedzą, że ja tak naprawdę nie przeklinałem, no ale akurat taki chłyt. Czasami mam genialne pomysły, a czasami po prostu mam pomysły. Do zobaczyska Tadius, do zobaczyska za tydzień.
Z Odem Tomasem chyba cała seria książek powstała. Z Odem Tomasem jest mnóstwo książek, jest rzeczywiście ich bardzo dużo, tylko jeden film powstał. Szkoda, bo rzeczywiście było to dobrze, wyglądało to bardzo fajnie. Fajnie by było, gdyby Blue Yeti nie zasłaniał połowy twojej twarzy. Czułbym się o niebo lepiej, gdybym widział, jak z nami rozmawiasz. Norbi, już niedługo, bo tak naprawdę, powiem szczerze, zakrywany jestem, ponieważ dentysta mi spieprzył zęby. Właściwie tutaj 2 na dole. I czekam tak naprawdę, kiedy będę mógł je zrobić i kiedy nie będą takie wieśniackie brązowe, bo po prostu ja się nie znam na tych terminach, uwierz mi, w każdym razie coś tam zatruwanie, z korzeniem coś porąbał i to nie wygląda to ładnie, a jak rzeczywiście będę piękny. A póki co jestem taki, bo rzeczywiście Yeti rewelacyjnie, jeżeli znasz się na mikrofonach, a znasz się, bo widzę, że tutaj pisałeś Blue Yeti, to dokładnie wiesz, że on świetnie zbiera, więc będzie naprawdę, uwierz mi, będzie w porządku i to jeszcze mam nadzieję, z tego co patrzyłem w kalendarz, to ma być jeszcze przed urlopem, więc po wakacjach może zobaczycie nowego Marcinka. Aha, DreamWorks jeszcze, czyli chodzi o Sky Show. Słuchajcie, tak a propos do pytania Norbie, u mnie nie ma pytań bez odpowiedzi. Jeżeli chcecie coś wiedzieć, to pytajcie, ja się nie obcinam, odpowiadam na wszystko. Pewnie sprawy łóżkowe pominiemy, ale umówmy się, że jeżeli chodzi coś związane z YouTube'em, czy z filmami, czy z serialami, ogólnie z kulturą, albo z gośćmi, nie ma najmniejszego problemu. To my jedziemy do Marcina do Irlandii, zrobimy mu niespodziankę, by się zdziwił, jakby się 30-50 osób zwaliło na głowę, ale byłoby rewelacja, co? Normalnie, gdzie bym wam tutaj pomieścił? Kilka łóżek, chyba są takie mamy takie dwa dmuchane materace, a coś by się zdarzyło. Słuchajcie, tutaj jest 5 pokoi, jeżeli liczymy pralnię, więc coś by się wymyśliło, pewnie, że tak. Ja tam marzę, że ktoś w Polsce nagra pełne omówienie trylogii Roba Zombiego. Wiktor Z, no to ja nie widzę żadnych przeszkód, tylko jak będą kolejne kultowe horrory, dawajcie. Bo to jest to, że wy się czasami pytacie, a czy może na przykład omówiłbyś to? No niekoniecznie ty, Wiktor, ale osoby. Ja mówię, no kultowe horrory zależą od was. Tak samo na Discordzie, przypominam, na Discordzie jest zakładka pomysły na odcinki. Jeżeli chcecie coś, żeby omówić, nie ma problemu. Albo po raz wtóry będę może nie tyle wulgarny, co będę po prostu w pewien sposób się reklamował. Jedna z opcji wspierania daje tobie możliwość, żebyś wybrał sobie konkretny film, który tylko i wyłącznie dla ciebie omówię, więc jak najbardziej można z tego też skorzystać. Ja mówię, czekam, po prostu ktoś mnie kiedyś wstawi na minę i wybierze tę opcję i powie, skruch, no to teraz omawia taki film Patryka Wegi, ja się zdziwię, wtedy będzie niesamowicie. Robin Hood, uwielbiałem muzykę, Klanat też jest tam magiczna, zgadza się. Klanat też oczywiście jest z Irlandii, bo też sprawdzałem, ale to już bardziej pod północną granicą. Kiedy nowy krótki metraż z twoim scenariuszem i reżyserią? Nowego nie będzie. Nowego na razie nie będzie. Póki co przymierzam się do pełnego metrażu, ale to zobaczymy, jak będzie. Ja za chwilę poszukam oczywiście tego materiału, tego scenariusza, więc wam go pokażę. Z tego, co kojarzę, to serial CBS są Viaplay, ale teraz na Sky Show tylko mają dużo braków, jeśli chodzi o sezony. No więc widzicie, jeszcze jest Viaplay, to o tym w ogóle też zapomniałem, że coś takiego istnieje, więc tego jest masakrycznie dużo. Tutaj sobie w międzyczasie otworzę i będę przeglądał. Och, tutaj czy będzie ten papier z dzieciakiem, czy nie? O, nie. Pliki i już to jest, patrzę, Infant. Zaraz tutaj znajdę, mam wersję scenariusza, bo to są różne, słuchajcie, papierów mam mnóstwo, bo na przykład chociażby takie rzeczy jak pozwolenie aktorów na wystąpienie w filmie, na wykorzystanie wizerunku, to też potem się trzyma latami, także na przykład mam całą szafę takich dziwnych papierów. Ja bym mógł mieć tylko Sky Showtime i byłbym zadowolony. Kanal Plus ma głównie ze względu na sport Disney. To mnie naprawdę wkurza, że wiesz, oglądasz Ligę Hiszpańską, to możesz obejrzeć tutaj, ale już Puchar Króla możesz obejrzeć tutaj. Obejrzysz tutaj Ligę Niemiecką, ale już nie... Masakra, po prostu masakra. Nie wiem, z których lat pamiętam, że za dzieciaka oglądałem na Fox Kids, a Fox Kids też było, chyba już teraz nie ma, co? Teraz nawet nie ma chyba Cartoon Network, teraz jest Cartonito, ale pewnie bym musiał zapytać albo Maj, albo Wiktora bardziej, on by pewnie się znał na tym. Mnie też Hobbit bardziej skondensowana forma niż Władca, a Silmarillionu jeszcze nie przeczytałem. Czy oglądasz materiał typu Iceberg i jak byś zareagował na takie coś swoim kanałem? I nie mam pojęcia, co to jest Iceberg, więc musisz, Jurku, napisać, o co chodzi, bo możliwe, że oglądałem, tylko że akurat nie kojarzę, wiesz, więc jakoś tak niespecjalnie w tym momencie kojarzę. To zobaczę.
Mm, Patrzę właśnie, tak przeszukuję ten scenariusz, bo oczywiście to jest inny format niż Daughter's Line Forecasting, Horror Draft 3. Popatrzmy sekundkę, bo możliwe, że będę mógł pokazać którąś, niekoniecznie pierwszą wersję. Czy są takie rzeczy? O, jest, dobra, mam scenariusz, tak za chwilę wam mogę pokazać. Popatrz, co tutaj dalej piszecie. Mak w Krośnie legendarny, do którego zjeżdża się pospólstwo z Jasła. No widzisz, a akurat Mak w Krośnie byłem jedną z osób, która tenże przybytek otwierała. Tak, to było. Jakie są twoje ulubione kabarety, zarówno te z czasów PRL i wcześniejszych, jak i te dzisiejsze? Czy znasz kabaret Pirania? Mieli taki kultowy sketch z cytatem Kunia znasz. Akurat, Jurku, nie wiem, czy oglądałeś recenzję Szybki i Wściekli 10 i tam właśnie użyłem z tego konkretnego wystąpienia na Polsacie. Tam było, co ty tu chrzanisz? Także oni byli genialne, właśnie Kunia znasz, znam. To ten kuń do była za cholerę niepodobny. Znam bardzo, oczywiście, jak najbardziej. Ceniłem sobie pewnie z innych powodów niż dużo osób kabaret Olgi Lipińskiej. No, niesamowity oczywiście Turecki, czyli Janusz Gajos w tejże roli. Mam grać, pan Miecio i wszyscy, super. Jeżeli chodzi o, i tutaj teraz bez żadnych politycznych podtekstów, kabaret Jana Pietrzaka Pod egidą. Podobał mi się właśnie tak mniej więcej do tego okresu, kiedy właśnie rzeczona Pirania, czyli ten kabaret na Polsacie, to był pierwszy na Polsacie. Wtedy jeszcze pamiętam, Krzysztof Piasecki występował jako kabaret Pod egidą, tam był też Piotr Polk, nie Szymon Majewski. Któryś Majewski, w tym momencie mi się zapomniało który, więc jak najbardziej. No oczywiście kabaret tej, no to jest genialne, to jest coś pięknego. Z nowych to bardzo sobie cenię Neonówkę, uwielbiam naprawdę i to chyba wszystko biorę w ciemno kabaretu Hrabi, bo rzeczywiście ona jest, to jest czy to Kamys, Dariusz Kamol-Kamos, czy Aśka, no po prostu jest rewelacyjnie. Do pewnego momentu bardzo sobie ceniłem zarówno kabaret skeczów męczących, czyli chłopaków z Kielc, jak i kabaret młodych panów, ale teraz coraz słabsze są te ich skecze. Z takich nieoczywistych, nie wiem, czy znacie kabaret Czwarta Fala. Też są panowie oczywiście z Kielc. Na nich trafiłem przez YouTube'a. Zresztą tak samo między innymi jak odkryłem Sławomira, zanim się jeszcze stał bardzo, bardzo znany, a także kabaret K2. K2 sobie lubię. No a z takich oczywistych, no to wiadomo, że Genowefa Pigwa, no to wiadomo, jakie lata, to było coś pięknego, coś niesamowitego, było dobrze. Otto, naprawdę Otto uwielbiałem. Teraz w tym momencie, od kiedy Rysiek wrócił, a Andrzej Piekarczyk odszedł, to sobie darowałem, bo Rysiek jak dla mnie się skończył na Kill 'em All. Czyli w momencie, kiedy odszedł od Otto i stał się bardzo, bardzo polityczny. Ja wiem, że kabaret może być polityczny, kabaret może żartować, no ale żartować, a być w polityce to jest inna sprawa. Uwielbiam takie recenzje, bo można zobaczyć, że masz talent do odgrywania komediowych rolek i nie mówię tego bez szydery. To jest mój problem, może problem to akurat niedobre słowo, ale to jest zagwozdka, że ja potrafię być zabawny tylko w momencie, kiedy nagrywam recenzję, bo to jest jak na przykład mam recenzję robić, to ja nie piszę sobie scenariuszu, że mam każde słowo mam, nie, mam po prostu podpunkty, mam tu jakąś reckę, sekundkę tak zobaczę, czy mam jakąś reckę tutaj, żebym wam powiedział. Mam matkę na przykład, może być to jest Megan, ta nieszczęsna, którą nagrałem, 30-minutowy materiał i nie zrobiłem go, że ja sobie robię punkty i te żarty, które tam się pojawiają, są na bieżąco i bardzo często w montażu dużo z nich spada, bo nie są śmieszne. A na przykład recenzja Matki, czyli ten film z Jennifer Lopez, ocena 4/10, dobry glina, zły glina, tandeta, gruba sprawa z dzieckiem w brzuchu na początek, więc jeżeli widzieliście, to wiecie, o co chodzi. 12 lat później widać kaskaderkę Jennifer Lopez, motyw z autem i wypadkiem jest ekstremalnie tandetny, oczywiście nikt nic nie zauważył, no to jeżeli oglądacie film, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. J-Lo robi Martina Rixa, anioł z krzyżem na plecach, nachalna symbolika, na końcu Lopez wygląda
w końcu taka, jak powinna. No i potem mam podsumowanie, słaba podróbka filmów akcji, nic nowego, a J-Lo jest mało wiarygodna. Widać, że nie umie się bić, widać kaskaderkę i film jest słaby fabularnie. No i pod samym spodem mam właśnie ciekawostkę z IMDb, na przykład, że Niki Caro reżyserowała Mulan i nakręcony był na Gran Canaria. I to są wszystkie rzeczy, a to, co wy widzicie, to po prostu powstaje w locie. Czasami jest tak, że oglądam film i coś mi się już zakiełkuje, że rzeczywiście to byłoby fajne, ta scena mi się podobała, albo na przykład można by ją było przyrównać do czegoś takiego, albo oglądam i w tym momencie już, ale to jest słabe i nagle mam tego Karla Strasburga i to już wiem w tym momencie, że w montażu tę scenę wrzucę, także ja sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie można byłoby, nie pewnie, na pewno można byłoby to zrobić lepiej. Chciałem Ci postawić piwko, klikam link Tiplay w opisie, a tu strona, której szukasz, nie istnieje lub została usunięta. No popatrzcie, jak tutaj może, co to się w ogóle podziało. Co tutaj, już sprawdzam. No widzisz, ja już na Tiplaya dawno nie sprawdzałem, ale tutaj już patrzę. Już patrzę, co to się podziało. Chyba, że mi konto zamknęli, co? Przejdź do strony. Pierwszy link, no popatrzcie, a mi Tiplay wchodzi, a teraz donate PSC. Już tutaj patrzę, przejdź do strony. No kurczę, no nie wiem, co jest Norbi, bo akurat powiem ci w ten sposób, że akurat wszedłem na donate PSC i śmigają. Tutaj wchodzę na te donaty, tutaj te właśnie Tipli, też się pokazuje, także no nie wiem, czekaj, może zrobimy spację pomiędzy tymi wszystkimi pięknymi. Lepiej. Dziękuję oczywiście bardzo za to, że chcesz wysłać na piwko. Jestem niezmiernie wdzięczny. Pamiętajcie, tutaj Norbi pisze, że chciał wysłać piwko. Ważna sprawa, jeżeli na przykład chcesz wspierać kanał, a nie masz pieniądzu, bo to też się zdarza, niekoniecznie każdy musi mieć, udostępnij. Daj łapę w górę albo w dół, to już nie ma znaczenia. Te akurat dwie rzeczy to są najważniejsze. Komentarze już nie są tak istotne tak naprawdę, jak właśnie łapa w górę czy udostępnienie, ale to wiadomo, że. Także dziękuję bardzo. Zdradzisz, o czym będzie pełny metraż? Pełny metraż to będą 4 historie, zresztą jest akurat w tym momencie, a może już nie ma. W każdym razie była już dzisiaj osoba, która wie, o czym jest. 4 historie, które się na końcu łączą. Coś może nie na zasadzie przypadku Kieślowskiego, bo to, wiecie, porównywać się do Kieślowskiego to w ogóle już jest abstrakcja i to już jest w tym momencie nie fajnie brzmi, nie fajnie wygląda, no ale rzeczywiście jakoś tak to jest, że 4 historie. W jednej mamy dziewczynę, która pracuje w korpo i w momencie, kiedy zaczyna w tej pracy wszystko iść tak, jak ona sobie życzy, życie osobiste się sypie. W drugiej historii mamy 2 synów i matkę. Matka faworyzuje jednego z nich, no i tutaj w tym momencie po wielu latach dochodzi do zbrodni z miłości, można by tak powiedzieć. Niech to będzie. Trzecia mamy faceta, który pracuje też w korpo. Ciekawe, czy to skruch ze względu na to, że ty pracujesz w korpo. W każdym razie on jest tam jakimś menadżerem, wysoką szychą, jakimś superwajzorem. I krótko mówiąc, w dzień super kolega, przykładny ojciec, rewelacyjny mąż, a w nocy, wiecie, coś na zasadzie Dr. Jekyll i Mr. Hyde. I 4. historia jest o chłopaku, no powiedzmy 20 kilka lat, którego siostra zginęła kilka lat temu i rodzice nie są w stanie z tym sobie poradzić, są alkoholikami, no i on musi sobie z tym wszystkim się uporać. No i te wszystkie 4 historie, mimo że się przeplatają bohaterowie, bo akcja się dzieje w jednym miejscu, więc tam powiedzmy w jednej historii pojawia się osoba z drugiej i tak dalej, na samym końcu to się wszystko łączy, splata bardzo ładnie i rzeczywiście to wygląda dobrze. Kiedy to będzie? Nie mam pojęcia, naprawdę, bo to jest zbyt dużo rzeczy, żeby ogarnąć. Powiem tak, Yo Eagle, przy okazji Predatora, a także przy okazji Dzieciaka, wliczając preprodukcję, samokręcenie filmu oraz postprodukcję, pracowało 50 osób, dokładnie po 50 osób tu i tu. W tym momencie wiem, że tutaj obsada, ekipa muszą być dużo większe, więc pewnie, wiesz, sama kwestia ogarnięcia tego logistycznie to już jest hardcore. No, nie jest niemożliwe, bo skoro w Clonmel, czyli w mieście, gdzie mieszkam, skoro pojawił się Ben Affleck, Matt Damon i Ridley Scott i to było do ogarnięcia, no to jak najbardziej. Odkąd Viaplay poleciała z 34/55, to podziękowałem im. No, ja mam tak, ze względu na to, że kosztuje 49 zł za rok, mam Amazon
Video Prime, więc korzystam jak tylko mogę. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie, to naprawdę polecam skorzystać. Jest materiał, gdzie jest dokładnie krok po kroku opisane, jak założyć konto na Amazonie. Ja myślałem, że tylko będzie może oferta promocyjna przez rok, ale ostatnio, chyba w zeszłym miesiącu odnowiła mi się, pominął rok i znowu 49 zł za rok. W ogóle to dla mnie dziwne, że 40 chyba złotych jest za miesiąc, jak będziesz płacił miesięcznie, albo płaciła miesięcznie, a jak weźmiesz to rocznie, to jest tylko 49. No i super. A dodatkowo oczywiście stąd te filmy, prawda, bo rzeczywiście w tym momencie mogę sobie zamówić Batmana za 50 zł i dostawa jest darmowa. I to Matrixa tak ostatnio zamówiłem, że zamówiłem, tak jak na przykład dzisiaj jest niedziela, prawda, no to zamówiłem powiedzmy we czwartek o godzinie tam 18, w piątek już był na miejscu, dostarczono. Więc jest dobrze, ale mam Amazona, mam Disneya i mamy Netflixa, ale to akurat te trzy platformy oglądamy. Na pozostałym nawet się nie wygłupiam. Mówię, HBO nie mam, ponieważ nie jest dostępny, Viaplay również, bo akurat Viaplay chociażby próbowałem z tego względu, żeby oglądać KSW na telewizorze, no to akurat oni mają geograficzną blokadę, więc jest słabizna i co tam jeszcze? I tyle tak naprawdę. No wiadomo, że te CDA Premium, TVN Player, czy jak to się nazywają, tam są wszystko są geoblokadem, ale akurat mam VPN-a wykupionego, więc niektóre muszę przynajmniej na miesiąc mieć po to, że kiedy kręcę materiał, jak założyć konto po to jest mi potrzebne, ale tak naprawdę do szczęścia to niekoniecznie. Żeby oglądać całą Ligę Hiszpańską, to trzeba mieć zarówno Kanal Plus, Eleven jednocześnie, co mnie frustruje jako fana. No, ja mam Eleven, ponieważ mamy Polsat. Iceberg, taka forma ciekawostek na dany temat, gdzie im niższe warstwy, tym mniej znana ciekawostka. Aha, no to przynajmniej, że nie spotkałem się z czymś takim, nie oglądałem tego. Ogólnie twoje dzieci nazywają się Maja i Wiktor, i ja i moja siostra też Wiktor i Maja. Ostatnio ja ciebie oglądam, a to siostra usłyszała imiona twoich dzieci i tak się popatrzyła, o co chodzi. To w ogóle lepszy jest motyw, bo moja firma, którą prowadzę, nazywa się Majawik Media, Majawik Media, co nie? Więc też ktoś skapnął ostatnio, się mówi, a czy dlatego, że na przykład Maja? Tak, dlatego, że Maja i Wiktor. Czwarta fala kojarzy z YouTube'a, naprawdę świetnie są, obejrzyjcie sobie jak się nazywają ten ich cykl, dzisiejsze wiadomości, czy dzisiejsze wieści, czy jutrzejsze, genialni są naprawdę panowie. Iceberg to materiał przedstawiający różne ciekawostki, fakty z danego zagadnienia, kanału konkretnego youtubera, programy typu Milionerzy, architektura, animacja polska, no to już w tym momencie wiem, nie spotkałem się z tym, także nie wiem nawet o co chodzi. Jestem zdecydowanie ciekawy projekt, Marcinie, trzymam kciuki, szkoda, że wszystko się opóźnia, no tak to jest. Jeżeli mi próbuję zobaczyć, czy działa wam link Tipli, w opisie mi nie działa, wysłam screena na czacie w DSC, no to słabo, muszę sprawdzić później, tutaj proszę bardzo, mnie działa, więc możliwe, że coś źle jest, nie działa Tipli, jest błąd 44, page not found też sprawdziłem, no to wiecie, teraz akurat, że nie będę sprawdzał, to sprawdzę później i zobaczę, co tam się, może po prostu wygeneruje na nowo, mam HBO, ja tylko telewizyjne. O widzisz, no to mam HBO tylko i wyłącznie telewizyjne. Teoretycznie dostęp do HBO mam, bo pakiet polsatowy, który mam wykupiony, również daje dostęp do HBO kiedyś Max, teraz HBO Go, teraz Maxa, co nie? No ale na HBO nawet z VPN-em nie jestem w stanie się zalogować. Nie wiedzieć czemu. Pokazuje mi, że w kraju, w którym jesteś, nie ma tego, a mam ustawioną Polskę, co nie? A to akurat VPN jest dobry, bo płatny i w ogóle, no ale jakoś tak się nie, ja w ogóle nie patrzę na TikToka, tutaj może coś piszecie, nie wpiszecie, nie, akurat na TikToku dużo osób wchodzi, ale się nie pojawia. Słuchajcie, pokażę wam, teraz póki mamy chwilę, pokażę wam scenariusz, czekajcie, jak udostępnię, to jest scenariusz do mojego ostatniego filmu, który już jest zrobiony, już jest ukończony, dzieciak, czekajcie, wyłączę banner. To jest jeszcze wersja, która jest, jak widzicie, nie nazwana i to jest tak, że jak kiedy kręcę film, kiedy piszę scenariusz, to nie jest tak, że pierwsza wersja od razu to jest już ta finałowa, tylko powstają różne wersje. Na przykład na początku w pierwszej wersji, kiedy piszę scenariusz, nigdy bohaterowie nie mają imion. Jest na przykład nakreślone facet 30 lat, kobieta 15 lat i tak dalej, ale nie ma takich rzeczy. No i oczywiście jest po angielsku, skoro kręcę w Irlandii, więc jest.
tak jest się robi scenariusze. Oczywiście exterior day, drawn shot car is on the road, passing other cars, sunny day, behind them driving a courier that family hired to move their stuff. No i widzicie, to jest na zewnątrz, oczywiście jedzie auto, ujęcie z drona, jest rodzinka jedzie, a za nim jedzie kurier. W tym momencie później już kurier wypadł ze scenariusza, więc to zmienimy i teraz na przykład miało być inside the car, father, mother, miała się akcja dziać w samochodzie i to wszystko, bo już ten film pokazywałem na tym kanale, to wszystko, co działo się na stacji benzynowej, miało się dziać w trakcie jazdy w aucie, ale się okazało, że niebezpiecznie jest, ażebyśmy wpakowali, tak naprawdę wtedy patrzyliśmy do bagażnika naszego inżyniera dźwięku i on tam podłączał te mikrofony i wszystko sprawdzał, no bo to byłoby niebezpieczne, tak, bo w tym momencie Wes, kto grał Wesa, już nie pamiętam. W każdym razie aktor, który grał Wesa, musiałby się skupić na grze aktorskiej, a nie na graniu, a no co tu dużo mówić, na wynajęcie specjalnej przyczepy, na której to auto byłoby umiejscowione, nie było mnie stać, bo to akurat były pieniądze w większości moje, więc stwierdziliśmy, że okej, a może to zrobimy jednak tak, że oni zajeżdżają na stację benzynową i tam się cała ta akcja tam się ta akcja toczy. Samo na przykład tutaj jest hi, this is Paddy and you are listening Tip FM. To jest Paddy, to po prostu Paddy, ponieważ to jest irlandzkie, tak jak w Polsce jest Jan Kowalski czy coś, no to rzeczywiście tak to działa w Irlandii, że jest Paddy i jest Tip FM. Widziałem, że Tip FM to nie jest lokalne radio, tak jak na przykład mieszkasz w Krakowie, no to teoretycznie RMF jest krakowski, tak jest lokalny, więc tutaj potem mi się udało dotrzeć i zamiast Paddy pojawił się prawdziwy DJ z radia, który jest, czyli Andrew Luby akurat. On się pojawił i prawie wszystko, co to jest. Team Tui, ta piosenka Mess I'm In, to już wcześniej wiedziałem, że to będę chciał użyć, a piosenkę wykorzystałem już wcześniej. Na pewno zrobimy do niej teledysk i ona tam się gdzieś przewijała przez moją twórczość, bo bardzo mi się podoba. No i akurat tutaj imię się nie zmieniło, ponieważ to jest Heather, czyli Heather Langenkamp, Wes Craven, Nancy, czyli bohaterka Koszmaru z ulicy Wiązów, więc imiona jednej rodziny nawiązują do Koszmaru z ulicy Wiązów, a drugie do Halloween. No ja tu oczywiście I seriously doubt it. To jest akurat taki tekst, który się pojawia w każdym filmie. No i mamy tutaj dalej oczywiście i tak dalej, No nie będę tutaj się teraz rozwodził. Jamie, jedna z bohaterek nazywa się Jamie Lee Curtis i tak dalej, to jest Kids Donald and Laurie. Oczywiście Laurie, wiadomo, Laurie Strode, Donald to się zmieniło, bo miał być Donald Pleasence, ale stwierdzimy, że jednak skoro jest Laurie, czyli jest postać, czyli zmieniłem Donalda na Michael, jak Michael Myers i tak dalej. To jest rzeczywiście, scenariusz nie jest długi, bo on ma 15 stron? Chyba nawet nie ma 15 stron. 12 stron, także teoretycznie w scenariuszu jedna strona to jest 1 minuta, ale na przykład ta scena z dronem, ona się troszeczkę dłużej toczyła niż tutaj i tak dalej, kilka innych rzeczy. Tutaj widzicie, jest dużo sceny jest wyjaśnionych tylko i wyłącznie, a tak naprawdę sama kwestia tego, jak one były technicznie zrobione, jak one się rozgrywały, no to zajmowało dużo więcej czasu niż tam powiedzmy tylko kilka linii tutaj w scenariuszu, co nie? Także zmieniło się, tak, niezbyt wiele. Tutaj widzicie, akurat jest scena z tabletem, czy jest Mika i tak dalej, ale miałem tą przewagę, że na przykład kiedy pisałem postać właśnie Miki, czyli tego Zwola, miałem w głowie już aktora, którego chciałem osadzić, a nawet gdzieś tutaj pewnie powinienem mieć dostępne zdjęcia. Sekundkę nawet zobaczę, bo to akurat już wiedziałem, pisałem pod konkretnego aktora, pod Willa Nugenta. Infant zdjęcia. Czy to są zdjęcia? Sekundkę, niech się to odświeży. Oczywiście zajmie mu to 5 godzin. No to wam chyba mogę pokazać. Są zdjęcia. To są zdjęcia, tylko że mi się to nie pokazało z tyłu. No pewnie oczywiście, że mi się pokazało z tyłu. Sekundkę, muszę tutaj wyłączyć to. No i teraz to się wszystko się pomyrdało, ale niech będzie, że włączymy tutaj, ale sobie przesunę z tej strony. O, proszę bardzo, żebyście tutaj miśki miało, tutaj się nie ma prawa. Gdzie to jest StreamYard? Tutaj. A co ja wam udostępniłem? Bo ja wam udostępniłem nie stronę internetową, tylko zdjęcie, okno. O, proszę bardzo, wam pokażę okno. To jest właśnie Will w całej swojej charakteryzacji, z dzieciakami, które występują też w filmie. Niewiele ich widać, ale się pojawiają.
to jest akurat jedna z pań charakteryzatorek odpowiedzialna za chyba za ładny makijaż, tak? Tutaj akurat jest Nina, która wcieliła się w jedną z głównych bohaterek. Oczywiście stacja, tutaj widzicie grill, Marcinek, a widzicie jest ekipa. Tutaj to jest, tak, to kręciliśmy już chyba o 1 albo 2 w nocy w innej lokalizacji. Także jak widzicie pomieszane poplątaniem. Nasi bohaterowie, tutaj już Will z częściowo nałożoną prostetyką, tak to się chyba nazywa, zgadza się. Tutaj jest akurat Thomas. Thomasa możecie kojarzyć z takiego serialu, czy filmu, chyba serial był Penny Dreadful. Dosyć, no akurat to jest Maggie. Maggie możecie kojarzyć, Maggie była u nas na kanale. Tutaj jak widzicie tam zdjęcie, właśnie plakat, obraz Miki. Tutaj Will nakładane cały czas rzeczy. Tutaj akurat były sceny, zdjęcia pozowane. To jest jeszcze, jaka malutka Maja Kloda jest na co dzień prawnikiem. To ja z Tomasem, zaraz potem, to jest znowuż też 1 w nocy. Coś ciekawego, tutaj się jeszcze pojawi jakieś zdjęcia. Akurat to Wiktor jeszcze był malusieńki. No i to już są zdjęcia. To my jak idziemy z Irkiem odebrać sprzęt do Dublina. I to chyba już w kółko się powtarza, a to jeszcze nie. No rzeczywiście. Coś tam jeszcze jest. Pojawia się. Nie, to chyba wszystko. Tak, chyba wszystko tyle. Więc akurat miałem tę przewagę, że kiedy kiedy pisałem rolę, to już widziałem, że piszę pod Willa, więc akurat dosyć fajnie to mi się udawało. Jeszcze wrzucę zdjęcie do tyłu, żeby to wszystko ładnie wyglądało proszę bardzo. Na Facebooku tak jak powinno. Dobra, jest git. Jest wszystko w porządeczku. Już tutaj wrzucam z powrotem i lecimy dalej. Proszę bardzo. Ogólnie inspirując się tobą, stworzyłem swojego shorta o mistrzu, który fuszerkę zmienił na rzemiosło i powiem ci, nie dziwię się, że ty robisz te shorty, super forma przekazywania info. Chodzi oczywiście o Marca Polonie. No, wiesz co, z shortami to jest tak, ja oczywiście mówiłem już wcześniej, że jestem bezczelny w tym aspekcie i je robię tylko i wyłącznie pod pozyskiwanie nowych widzów. To są oczywiście ciekawe rzeczy, bo są oczywiście informacje o filmach, serialach, piosenkarzach, książkach i tak dalej. Więc to nie jest nagle tak, że cały kanał jest poświęcony, powiedzmy, kulturze i nagle ja stwierdzę, to może akurat tego shorta zrobię o samolotach albo o balonach czy coś. Nie, to wszystko cały czas się jak najbardziej łączy, a naprawdę sprawdź sobie, Wiktor, jeżeli chcesz mieć bardziej konkretne informacje, sprawdź sobie Google Trends, tam rzeczywiście można dużo więcej rzeczy mieć, bo na przykład mam shorty, które na kanale mają prawie 200 000 wyświetleń, bo tak na przykład było, Blanka też niedługo dosyć konkretnie poleci, bo akurat w tym momencie też mogę sprawdzić, ale Blanka rzeczywiście ma chyba już ze 150 000 wyświetleń, jeden z tych shortów o Blance ma 150 000 wyświetleń, bo nagrałem chyba 3 albo 4 shorty o Blance. Tutaj już sprawdzę. Najchętniej oglądanym materiałem to był short właśnie z Lisą Marie Presley, 181 000, a Blanka solo na Eurowizji 139 000, więc widzicie, że to jest mnóstwo naprawdę osób, do których można dotrzeć. Chyba większość tak robi, że dodaje tytuł dodaje na samym końcu. No, wiesz co, w Hollywood jest motyw taki, że kiedy na przykład masz już wymyślony scenariusz i chcesz dodać tytuł, to musisz sprawdzić, czy ten tytuł jest dostępny, bo bardzo często jest tak, że ktoś na przykład pisze, tak jak w moim przypadku dzieciak, czyli tam czyli na przykład infant, że na przykład wymyśla sobie tytuł i zastrzega go. Więc w tym momencie ty, jeżeli chcesz na przykład nazwać sobie film dzieciak, no to musisz w tym momencie odkupić od niego te prawa, co nie? Więc to jest akurat jakoś rzeczywiście tak. Header mi się kojarzy z Blair Witch Project, gdzie to było tutaj, ale akurat chodziło o inną header. To jak już pokazujesz scenariusz do dzieciaka, to ja się zareklamuję, jak ktoś chce więcej posłuchać, jak Marcin mówi o dzieciaku, to zapraszam na wywiad, który z nim przeprowadziłem. Zgadza się, możecie wbijać do Wiktora, jest to podcast audio, tylko i wyłącznie, więc możecie spokojnie śmigać. Tomasz Ciąkała robi ciekawe, Ciąkała jest świetny, ja bardzo, bardzo go lubię. Ile minut surowego materiału, ale tu nie wiem za bardzo o co chodzi. Bejba, kinda crazy, no coś w tym jest. Ile mniej więcej minut surowego materiału mogło wylecieć przed ukończeniem dzieciaka? Ile to zazwyczaj wypada? 50% czy więcej? Nie, akurat ja się raczej staram
kiedy już kręcę, to raczej staram się kręcić to, co potrzebuję. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzieciaka, niewiele wypadło. Część się rzeczy zmieniła jeszcze na bazie w trakcie prób. Oczywiście, kiedy aktorzy czytają, bo ja im bardzo często mówię, słuchajcie, to jest napisany scenariusz z perspektywy tam powiedzmy 40-letniego faceta, ojca, męża i tak dalej, ale ja nigdy nie będę, tak jak w przypadku tego filmu, na przykład tam 17-letnią dziewczyną. Więc mówię, Nina, jeżeli coś jest, co byś zmieniła, na przykład, to mów. Bo ja mówię to po pierwsze, a po drugie, angielski nie jest moim pierwszym językiem, więc na pewno zdarzają się słowa, zdania, które by ktoś inny powiedział, nie? I na przykład był taki motyw, że tam jest taki tekst, ona mówi, jak gada z matką przy telefon, I was going to make a selfie, I was making selfie, nie? I ona mówi, nie making, taking. I tak dalej, takie rzeczy, albo na przykład o tym by nie mówiła i jak najbardziej, więc jak wchodzimy jeżeli chodzi już o kręcenie, to bardzo niewiele, powiem Ci tak, Lancel, 90% zostaje, 10% wylatuje, maksymalnie, wiesz? No wiadomo, że zdarza się, staram się nie kręcić więcej niż 4 powtórki tego samego ujęcia. Przy dzieciaku było troszeczkę inaczej, bo też no już pracowałem z zawodowymi aktorami, nie wszyscy, ale część z nich była zawodowymi aktorami i mówili, słuchaj Marcin, nie podobało mi się, czy możemy to nakręcić jeszcze raz, wydaje mi się, że mogę to zagrać lepiej, inaczej, ciekawiej, bo akurat nie zdarzyło mi się, co akurat było, dowiedziałem się przy postprodukcji, przy Predatorze, że na przykład problem był z dźwiękiem, ale tutaj miałem zawodowego operatora, kamerę obsługiwały 4 osoby. Miałem, to była Alba, Danilo obsługiwał dźwięk, więc facet po prostu był niesamowity. On potrafił, kiedy nasz dom jest piętrowy, kiedy kręciliśmy na dole, on mówi, słuchajcie, ja coś słyszę w słuchawkach, jakieś buczenie i okazało się, że Maja u góry w swoim pokoju komputer włączyła stacjonarny i on to wychwytywał. Albo na przykład byliśmy na lokalizacji i mówi, słuchaj, lodówkę słyszę. Ja mówię, ale u mnie w domu nie słyszałeś, mówi, bo u Ciebie w domu jest zabudowana, tutaj nie. Więc na przykład przed każdym ujęciem to było na zasadzie lodówka jest włączona, mówi, dobra, kamera, wyłączamy lodówkę, lodówka wyłączona, akcja, ok, nagraliśmy swoją scenę, lodówka włączona z powrotem. Więc akurat to się udało, że nie było tych technicznych na zasadzie, ty stary, wiesz co, tutaj mam nieostry czy coś. Oczywiście to się zdarza, ale to nie jest na zasadzie, że potem bierzesz to i mówisz, o kurde, ten dźwięk jest beznadziejny po prostu w Predatorze i słychać jak ludzie chodzą, a nie słychać jak mówią, no bo rzeczywiście nie widzieliśmy. No i tak jakoś to jest, że no, udało się. 90% zostało, 10 tylko i wyłącznie wypadło. Robi między innymi o tym, jak się powinno poprawnie wymawiać nazwiska portugalskich i brazylijskich zawodników. No, to jest w ogóle jakieś nie wiem, czy to jest polskie, ale tam mi się wydaje, że my mamy korbę na tym punkcie wymawiania poprawnie tych nazwisk, bo uwierzcie mi, Irlandczyka, czy on powie Lewandowski, czy Lewandziowski, czy już nie mówię oczywiście, że powiedział Krychowiak, Krzynówek, czy Grosicki, on powie Grosicki, to powie Grokiki, ich to nie interesuje, nie ma tego, że ktoś mu powie, ale to się nie wymawia tak, tylko nie, w ogóle, wiesz, tutaj tego nikogo nie pracuje z Irlandczykami, pracuję z Brytyjczykami, oni w ogóle mają całkowicie wywalone na to jest tak jakieś nasze. Ja oglądam czasami kanał sportowy i tam nieraz słyszę, jak właśnie ludzie mówią, ty stary, ale ty powiedziałeś Conceição, a powinien powiedzieć coś tam. Kogo to obchodzi? Jeżeli wiesz o kim on mówi, no to nie rozumie tego. No ale to jest coś takiego jest. Czy chciałbyś kiedyś zrobić materiał live o najlepszych przedwojennych aktorach polskich? Bardzo. To byłoby naprawdę niesamowite. Mam nadzieję, żeby się coś takiego w końcu udało. Niewiele jest osób pewnie inaczej. Niewiele osób, które ja znalazłem, które by naprawdę obejrzały to. A dorwać jeszcze rozmówcę, który ma wiedzę na ten temat, to już jest naprawdę, cytując właśnie Kabaret, insza inszość. Tak, o Twoim filmie. Miałeś stres przed pierwszym dniem zdjęciowym. Nie wiem, że spać nie mogłeś, bo myślałeś, Jezu, a co będzie, jak sobie nie poradzę, albo coś takiego. Wiesz co, nie w tym aspekcie, że sobie nie poradzę, tylko na zasadzie miałem już, jeżeli chodzi o dzieciaka, miałem już przejście oczywiście przy okazji Predatora z tym agregatem i tak dalej, więc zastanawiam się, czy jak pojedziemy, bo w Clonmel, czyli Hrabstwo Typerary, to nie ma nic. Naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt, o kostiumy, po kostiumy jeździmy do Waterford, które jest oddalone powiedzmy o godzinę jazdy, no może nawet niekoniecznie godzinę, w zależności jakie korki. Po sprzęt musimy jeździć albo do Dublina 2 godziny jazdy, albo do Galway 2 godziny, więc akurat wolę do Dublina, ponieważ przy okazji dzieciaka stamtąd miałem dużo aktorów, więc nawet jak potrzebowałem jakąś próbę zrobić czy coś, to mogłem sobie z nimi to ogarnąć. Bardziej to było na zasadzie, czy rzeczywiście będziemy mieć cały ten sprzęt, bo na przykład poszedłem na łatwiznę w ten sposób, że kiedy zatrudniałem, bo to było wszystko oczywiście płatne pozycje, kiedy już zatrudniałem ludzi, to on mówię, słuchajcie, czy chcę, żeby wyglądał tak i tak i tak, czy wynajmujemy kamerę, czy masz jakąś kamerę, przepraszam bardzo,
I oni mówią, słuchaj, mam taką i taką kamerę, to będzie wyglądało tak i tak i tak, ale na przykład potrzebuję to i to i to. I w tym momencie dostałem od nich listę. Wolałem ludzi, którzy mają już sprzęt, który znają. Nie to, że nagle dopiero się musisz uczyć. A tak akurat mieliśmy przy okazji Predatora, kiedy operator nie umiał się posługiwać gimbalem jakiegoś tam, którego używaliśmy do jego konkretnego sprzętu. Lepsze były live'y w sobotę, bo w niedzielę niestety jest kiepsko, bo w poniedziałek rano, piąte pobudka, nigdy nie mogę dotrwać. Cześć, Adrian Mike, witam Cię bardzo serdecznie. Jeden z najstarszych subskrybentów na tym kanale. Mike jest ze mną już jeszcze z poprzedniego kanału. Wiesz co, jeżeli chodzi o to, kiedy te live'y się zrobiły, to tak naprawdę stało się dlatego, że musiałem najpierw uspać Maję, bo tak wtedy się te live'y zaczęły i dopiero później. W tym momencie jest Wiktor. Faktem, Wiktor jest coraz starszy i czasami czekam na motyw. Sekundkę, panie i panowie, co się dzieje? Sekundkę. Już. Panie i panowie, a sekundkę, bo tutaj widzę coś się dzieje. Już tutaj muszę na sekundkę wyjść, więc tutaj zaraz wracam, tutaj wam jakąś muzyczkę puszczę i powinienem wrócić. I już jestem. No wiecie jak to jest. Ma się dzieciaki, to nie zawsze można to, co chcemy. A dobra, już wracamy do komentarza. Więc motyw jest taki, że w tym momencie Wiktor jest już dużo starszy. Możliwe, że będę mógł, czy zmienię dzień, nie wiem, wiesz, zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Możliwe, że zmienię godzinę na wcześniejszą, bo akurat jest taka opcja, że kiedy już będą dzieciaki na tyle dorosłe, że będą mogły same się położyć spać, to nie będzie z tym problemów. Kiedyś scenografie i lokacje były budowane ręcznie, Obcy, Odyseja Kosmiczna, Blade Runner i wiele innych majstersztyk. Dziś kino to 90% green screen, jeżeli chodzi o scenografię. Pamięć absolutna, ach. Teraz jeszcze nawet dalej poszli do tego. Nie pamiętam, jak się nazywa, w tym momencie wypadło mi z głowy, jak się nazywa ta technologia. Mandalorian i między innymi tak był właśnie nagrywany, że scenografia jest tworzona cyfrowo. To jest na zasadzie projektorów holograficznych, że tak to ujmę, że po prostu wchodzą do studia, jest wielkie studio, puste, po prostu nie ma nic i oni programują wcześniej w komputerze i jest scenografia rzucana, więc aktorzy nie tyle grają już z niebieskim czy tam zielonym ekranem, w zależności od tego, jak jest potrzeba, tylko mają tą scenografię wyświetloną i oni grają w stosunku do niej i to jest na tyle dobrze zrobione. Obejrzyj sobie Mandalorianina. Czy w Mandalorianie zauważyłeś, że nagle okazuje się, że jest słabo? Nie, no naprawdę jest. Chodzi o to, że to też jest dużo tańsze, wiesz, nie trzeba nagle, żeby kręcić Gwiezdne Wojny, nie trzeba lecieć do Tunezji, tam kręcił Lucas Gwiezdne Wojny, tylko po prostu w studio, ciach, dziękuję bardzo, więc logistyka zaoszczędzona, mnóstwo pieniędzy zostaje w kieszeni. Czy przy kręceniu filmu miałeś jakiś okres kryzysu twórczego, na przykład kilka dni ciągłej pracy, mnóstwo pomysłów, a potem kilka dni nastroju, typu żadna koncepcja mi się nie podobała, nie ma pomysłu? Wiesz co, jeżeli chodzi o Predator, był kręcony tylko przez 4 dni. Pamiętaj, ja robię krótkometrażówki. Dzieciak był kręcony również przez 4 dni. W trakcie kręcenia samego filmu nie było takiego motywu, ale na przykład po Predatorze, bo akurat kiedy kręcimy Predatora, no to było gdzieś tam w lesie i w ogóle, no i mam megafon, zresztą tutaj pewnie nieraz widzieliście go, mam megafon, no mówię, nie będę brał megafonu jakiś wieśniak, no mówię, co głupi jesteś, to nie jest tak, że kręcisz szeregowca Ryana i potrzebujesz, po prostu będę gadał. No i gadałem, no ale musiałem też oczywiście krzyczeć, więc sekundkę. No, wracając do meritum. No i po tych 3 dniach, bo 4 dzień to akurat były dokrętki, bo się okazało, że scena była źle nagrana i goście od efektów specjalnych nie mogli nałożyć tego, co ja chciałem, więc po tych 3 dniach przyszedłem, bo akurat jeden dzień to był 20 godzin zdjęciowych, nakręciliśmy, przyszedłem do domu, zawieźliśmy sprzęt do Dublina, wróciłem i spałem przez 18 godzin, po czym na drugi dzień okazało się, że gardło wysprzęgliło.
ja do tej pory stwierdziłem, że kiedy będę kręcił w jakichś, powiedzmy, lokalizacjach, gdzie potrzebuję, to będę brał, no może to będzie wyglądało jak wieśniacko, ale będę brał megafon, żeby to rzeczywiście było dobrze, ale po tych zdjęciach jestem po prostu wypalony. Jeżeli chodzi o dzieciaka, to dodatkowo właśnie zawoziłem ekipę do Dublina, bo kiedy skończyliśmy kręcić, sekundkę, mi się tutaj telewizor zaraz wyłączy. Kiedy skończyliśmy, zawiozłem ich do Dublina, więc nie dość, że byliśmy bezpośrednio po zdjęciach, to jeszcze musiałem zrobić 4 godziny, właściwie więcej, bo jeszcze trzeba było ten sprzęt oddać, ale powiedzmy 5 godzin podróży i wróciłem do domu, więc byłem całkowicie wyprany, ale po zrobieniu filmu zawsze sobie daję do 3 tygodni luzu. Zrobiony jest film, dziękuję bardzo, wszystko zrzucone na twardy dysk, mam zawsze dedykowany twardy dysk, zrobione, dziękuję, oddane, wszystko, nic, nie myślę, 3 tygodnie spokoju, potem dopiero siadam, że tak powiem, ze świeżą głową, ze scenopisem, kiedy mam co, gdzie, jak i kiedy, oglądam sobie materiał, czy rzeczywiście, powiedzmy, powtórka, na przykład ujęcie numer 3 mi się podoba z tej sceny i tak dalej, więc to jakoś tam jest zrobione. Ale żeby tak na zasadzie, że wypalony, nie no, czasami jest tak, że mam za dużo energii. Słuchaj, Jurku, ja mam tyle pomysłów, że gdyby tak doba miała z 60 godzin, to byłoby rewelacyjnie, bo nie tylko oczywiście YouTube, no to głównie, ale też podcastu możecie posłuchać na Spotify'u, na Google Podcast, Apple Play, czy tam podcast i tak dalej, tam wszędzie oczywiście te materiały są dostępne, więc trzeba to zrobić, trzeba to obrobić. Oprócz tego oczywiście jest praca, której trzeba poświęcić 9 godzin dziennie. Jeżeli chodzi o te rzeczy, no to jeszcze rozwijamy cały czas Patronite'a, jest TikTok, Instagram, Twitter, tego jest rzeczywiście całe mnóstwo. Ja wiem, że na przykład jest rewelacyjnie, bo Krzysiu Lesiu na przykład robi grupę na Facebooku i to on się tylko tam zajmuje. Ja tam od czasu do czasu wejdę, wkleję odcinek, że jest, dziękuję bardzo. Wiktor ogarnia Discorda, ogarnia, dziękuję bardzo. Ta sama zasadność, ja tam wejdę po prostu i co jakiś czas się staram udzielać, bo gdybym jeszcze chciał te rzeczy robić, to już po prostu było tego dużo. Dodatkowo pojawiam się w innych materiałach. Tutaj Wiktor mówił, że byłem u niego, była rozmowa jak najbardziej. Pewnie będzie za czas jakiś rozmowa na Instagramie u Madame Perfumelli. Niedługo, bo w przyszłym tygodniu będzie 40-lecie, tak, 40-lecie powrotu Jedi, więc Wiktor Weprzęć, którego widzieliście kilka razy na tym kanale, nagrywał materiał, więc również do tego się dogrywałem, więc tak naprawdę cały czas gdzieś tam się dzieje, cały czas gdzieś tam się pojawiam, prowadzę, tworzę, moderuję, różnego rodzaju są funkcje, w sumie chyba około 8 kanałów. Wiecie, czasami to jest tylko tak, że tylko jestem moderatorem i wchodzę na odcinki, żeby ewentualnie jakichś bakłażanów odessać, wyrzucić, a czasami jest tak, że po prostu jestem poproszony o to, żeby zrobić materiał albo coś, no i to jest różnie. Na przykład niedawno był materiał o niewidzialnej wojnie Patryka Wegi, nagrałem z niego odcinek, tak jak nieraz oglądaliśmy filmy i komentowałem. I ten odcinek jest już w tym momencie na Spotify. Za kilka dni będzie dostępny na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra w formie wideo. Więc rzeczywiście tego jest mnóstwo, ale niestety, stety, nie brakuje pomysłów, brakuje czasu. Na szczęście nie grozi mi wypalenie. Najbardziej bawią mnie Anglicy, którzy wymawiają Sergio, ale chodzi o to, że ich to w ogóle nie rusza, bo w tym momencie oni wiedzą, już nie mówię oczywiście o nazwach klubu, ale oni wiedzą, co powiedzieli, co chcieli powiedzieć, wiedzą, że to zrozumiałeś, a czy to jest Aguero, nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia, tylko to jak mi się wydaje jakieś takie polskie jest, że my się tym tak naprawdę stresujemy, że kurczę, czy ja rzeczywiście powiedziałem dobrze, czy to jest Del Toro, czy to jest Guillermo del Toro, czy to jest Guillermo, czy byle zrozumieć, nie ma znaczenia. Uwierz mi, ja po angielsku mówię już prawie 40 lat i cały czas na bank idę, że mój akcent jest może nie beznadziejny, ale nie jest na tyle dobry, że pewne rzeczy ludzie nie rozumieją. Oczywiście, że tak jest, więc, ale dopóki nie zrozumieją, może tak być. Akurat jak Marcin zaczął o swoich dzieciach gadać, to przyszło jedno z nich. No widzisz, to jest kismet, coś w tym rzeczywiście jest. Wróć i wyjaśniono. Muzyczka top to jest standardowa muzyczka w StreamYardzie, bo ja akurat zawsze używam StreamYardu, akurat oni tutaj mają jest Acoustic Cinematic, jest Dance Pop, Daydreaming, Into Space. Albo Lo-Fi. No, mnóstwo. Nawet jak masz wersję płatną, ja używam akurat StreamYarda darmowego, jak masz wersję płatną, to możesz sobie dorzucać swoją muzyczkę, także wiesz,
Za niedługo aktorzy stracą pracę, bo będą generowani przez AI. Masakra, wiele osób straci pracę. Któryś z aktorów podpisał, znaczy nie aktor, tylko rodzina zmarłego aktora, nie wiem czasem, czy nie Jamesa Deana, rodzina podpisała umowę na wykorzystanie jego osoby w filmach, gdzie jego postać będzie generowana przez SI, także no nie zdziwiłbym się, wiesz, że to będzie, między innymi też tego dotyczy strajk scenarzystów. Ja na przykład tak jestem ciekaw, czy w ciągu najbliższych, powiedzmy 6 tygodni będziecie w stanie rozróżnić, które materiały na naszym kanale powstaną w oparciu o sztuczną inteligencję, a które nie. To już będzie dla was do wykminienia. Jakbyś mógł napisać i wyreżyserować film dla Marvela albo DC, to jaką postać byś wziął pod lupę grupę postaci? Lobo. Chcę zrobić film o Lobo dla DC. Także byłoby rewelacyjne. Cześć Johnny D, witam cię bardzo serdecznie. Słuchaj Johnny, how are you my man? Właśnie gadaliśmy o twoim filmie. Jak to znajdziesz czas na to wszystko? Tnę tam, gdzie nie mogę, czyli tnę sen. W tym momencie sypiam po 5 godzin dziennie. Wyobrażam sobie tego Marcina, który przez megafon krzyczy, a ludzie próbują spać, ale jajca. On film kręci, a ludzie, co ten chłop robisz? No, wiesz, akurat to był motyw, że kiedy kręciliśmy Predatora, to my kręciliśmy to gdzieś tam w lesie, wiesz, na jakichś zadupiach. Ja mówię już niejednokrotnie, nie będę się powtarzał, ale to kręciliśmy w lesie, gdzieś tam, wiesz, 4, 5 rano, więc to nie byłoby z tym problemu, co nie? No ale jakoś tak to wyglądało. Od razu mi się przypomina scena z francuskiej komedii o jaskiniowcach i szamponie i polski dubbing gość chodzący po wiosce Rzeszocy. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. A Lancel, pytanie do ciebie. Czy wiesz, kto podkładał, bo domyślam się, że oglądałeś z polskim dubbingiem, kto podkładał właśnie głos pod tego kolesia, co krzyczał zaraz będzie ciemno? Bo w tym filmie pojawia się kilku komików. Między innymi właśnie jest jednym z nich. Pojawia się Jerzy Kryszak. On gra tego, nie wiem, naukowca, doktora, który potrafi wymówić imię, a ty kto? On powiedział kto, no, także wiesz, daj znać, czy wiesz o kim mowa. Dokładnie, tutaj potwierdzone jest, tak, o Jamesa Deana chodzi, więc rzeczywiście tego jest, nie przypomnę sobie teraz, dawno to było. To był Grzegorz Halma-Oklaski, akurat on się wcielił. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie. Ja tutaj zobaczę, czy mam jakieś przygotowane wcześniej, co wam chciałem powiedzieć. O gościach wam już mówiłem. Na pytania odpowiedziałem. Dobrze. O wspierających jak najbardziej mówiłem, także jest bardzo, bardzo dobrze. W tym miesiącu kończymy Omen. Tak akurat się złożyło, że jest 5 śród, więc sobie skończymy Omena. Za tydzień wbija 5. część. Potem jest odcinek z ciekawostkami, później wybraliście Dyniogłowego, a później będzie Topór. Także tak to jest. Co będzie, aż nawet sprawdzę, jaka będzie recenzja teraz w piątek, bo to już jest wszystko ustalone, miśki normalnie. Szybcy Mała Syrenka, panie i panowie, Mała Syrenka będzie. Wiem, że już mam zapowiedziane na pół roku do przodu, że będziemy oglądali, Maja z wielką fanką, Five Nights at Freddy, więc to sobie będziemy oglądali. Pojawi się jeszcze Mała Syrenka, a także jedna z 10 do końca i jeszcze, co tam, Omen ciekawostki, więc to akurat będzie. A o czerwcu wam na razie nie będę mówił, bo to akurat, no wiadomo, najpierw muszą wiedzieć o tym wspierający. Już tutaj patrzę, co piszecie. Butmani tu też bym sobie obejrzał po latach. No to szukaj, wiecie, kiedy będzie ankieta, bo bym podrzucił trylogię Roba. Ankieta zawsze jest, kiedy się kończy seria, więc w tym momencie, skoro w maju kończymy ciekawostkami, czyli pierwszy tydzień czerwca zaczynamy Dyniogłowego, więc wtedy będzie ankieta na nowy, czyli w momencie, kiedy będzie odcinek z Omenem, z ciekawostkami, ja wrzucę na kartę społeczności, karta społeczności, brakowało mi tego słowa, na kartę społeczności wrzucę zapytanie, żebyście dawali propozycje, bo kiedy będzie premiera pierwszego odcinka z serii Dyniogłowy, wtedy będziecie głosowali. Wszystko na zapas ustalone, no wiesz, akurat staram się to mieć mniej więcej tak na miesiąc do przodu, to jest płynne oczywiście, bo może się okazać, że niby mam tutaj filmy, które chciałem, jak chociażby tych wspomnianych 3 muszkieterów, które chciałbym omówić, a nagle się okazuje, proszę bardzo, nie jest wyświetlany i żeby obejrzeć film, muszę na przykład pojechać do Dublina 200 km, a to w tym momencie już jest cała wyprawa, bo tutaj są na czacie osoby, które mają dzieciaki i tak dalej, więc dokładnie wiecie, że to jest gruba sprawa, żeby to wszystko ogarnąć, więc nie będę wygłupiał.
ja mam na pół roku ustalone, że 10 listopada oglądam The Marvels. No widzisz, no to jakoś tak to jest. No wiadomo, że są te wielkie filmy, o których gadaliśmy w zeszłym tygodniu, typu Indiana Jones, typu kilka innych produkcji, które trzeba obejrzeć, no ale tak naprawdę, jeżeli weźmiecie pod uwagę, że we środę, no środę mam zablokowane, bo wiadomo, że są kultowe horrory, ale w piątek są nowości, chociaż ostatnimi czasy właśnie bardziej w soboty są te nowości, bo skoro one wchodzą w piątki, to jest różnie. W ciągu poniedziałek, wtorek też staram się wrzucić jakieś nowości, tutaj różnie z tym bywa, czasami to jest nowość, a czasami jest 10, więc jeżeli weźmiecie pod uwagę, że trzeba nakręcić miesięcznie 4, 8, powiedzmy 12 recenzji, to jest dużo. To jest dużo. Przyjdzie taki moment, pisze Norbi, że filmy będą powstać w biurach z informatykami, ale ChatGPT będzie pisać scenariusz, Midjourney zrobi zdjęcia, a AI wygeneruje film. Straszna przyszłość. No już takie jakieś próby są. Nie wiem w tym momencie, znowu wyszło mi z pamięci, ale jakaś taka jest youtuberka w Ameryce chyba, albo w Australii, totalne, potworne zasięgi, wiesz, co na zasadzie 10 milionów subskrybentów. W każdym razie pozwoliła, tam jakaś inna firma się zgłosiła do niej, zeskanowali ją całą, pobrali próbki głosu i w tym momencie stworzyli jej postać, tak? Jej postać i na bazie tam powiedzmy kilku tysięcy filmików, które ona nagrała, oni stworzyli, jak ona może odpowiadać i jest jej postać, tam jakaś usługa jest, gdzie na przykład dzwonisz pod numer telefonu, czy tam powiedzmy pod WhatsAppa i tam za minutę płacisz tyle, a nie tyle i gadasz, jak, że tak powiem, z tą osobą, ale to jest sztuczna inteligencja, tylko po prostu generowane jest na bieżąco wszystko. I po prostu jakaś kobieta straszna, jakieś koszmarne pieniądze, bo to jest tam, umówmy się, 10 na przykład dolarów za minutę. I ona takie pieniądze tucze, że w tym momencie, po bodajże miesiącu tego projektu, ona już może przejść na emeryturę i wiesz, tak jak mówi Siara, i będziesz miał tak, twoja kobieta i twoje dzieci też będą miały tak. Także no, to jest grubo. Jeśli śpisz po 5 godzin, to nie jest nie dla zdrowia organizmu, pewnie przyzwyczajenie, ale pijesz czasami energetyki? Nigdy. Nie piję żadnych energetyków. Jak widzicie, herbatka jest. Pijam cappuccino. Powiedzmy, no, kawa. No, tam jest więcej mleka niż kawy, no ale cappuccino też pijam. Energetyki nie. Do zobaczyska. A mam pytanie, chodziłeś na przykład w szkole średniej na konkursy filmowe, bo za moich czasów coś takiego było, nie wiem czy w całej Polsce, coś takiego było, jestem chyba w tym samym wieku. Ja jestem rocznik 79. Tak, zgadza się, jeszcze wtedy akurat mieliśmy 49 województw, ja byłem województwo tarnowskie, brałem udział, ja dołączyłem dosyć późno do szkolnego kółka filmowego, bo dopiero w 3. klasie liceum, ale wtedy wziąłem udział w wojewódzkiej, wygraliśmy z wojewódzką i pojechaliśmy na ogólnopolski konkurs wiedzy filmowej w Gdańsku. I tam właśnie byliśmy przez tydzień. Naprawdę świetna sprawa, niesamowici ludzie. Tak, brałem udział, w ogóle pojechaliśmy i ten wyjazd do Gdańska to było chyba na miesiąc, chyba nawet nie tyle, przed maturą, więc rzeczywiście pani bibliotekarka, która prowadziła to dasz radę, bo to wiadomo, że trzeba, a ona musiała wtedy, skoro my się zgodziliśmy, to ona musiała jechać z nami jako opiekun, bo skoro było, co pamiętam, pani mi dała z polskiego 6, że wygrałem wojewódzką olimpiadę no, wiedzy filmowej, wiadomo, film, kultura, język polski. Ja w tym roku planuję obejrzeć w kinie Gran Turismo, Dune i Oppenheimer. Co do Oppenheimer, może i jakąś nominację wpadnie, bo Duna pewnie kilka. No słuchaj, dużo jest opcji. Mam nadzieję, że te filmy będą wyglądały rewelacyjnie, bo by się przydało. Ja w tym roku tylko The Marvels, Ballada Ptaków i Węży i może Wish. Jak przyboleje polski dubbing, reszta ważnych premier kinowych, Kokainowy Miś, Krzyk 6, Martwe Złoczyńcy już miały miejsce, zgadza się. Kokainowy Miś, kręcony w Irlandii, nomen omen, rocznik 8-0, no to widzisz, że jesteś o roczek młodszy, a może nawet nie, niezależności od tego, kiedy się urodziłeś, bo ja jestem wrzesień, czyli pod koniec roku. Potężne województwo krośnieńskie, no widzisz, no my zostaliśmy wcieleni do Małopolskiego i wszystkie pieniądze idą do Krakowa i dziękuję bardzo po herbacie. Ja piję energetyki za dużo, od tego zwyczaj jestem 2. No nie, no ja, wiesz co, ja powiem tak, jestem taką osobą, że ja wypijam Red Bulla i idę spać. Na mnie to w ogóle nie robi różnicy. Ja jak potrzebuję, to zrobię sobie taką hardkorową herbatę. Dosyć kilka torebek wrzucę, więc Hans, cześć, witam Cię Hans, fajnie, że jesteś. No teraz te głosy generowane przez AI, słyszałem, że ktoś podłożył płacz dziecka i dzwonił do matki, że jest, no zdarzają się różne dziwne rzeczy. Ja ostatnio miałem w ogóle rozmowę
facet dzwoni do mnie, patrzy numer nie wyświetla się, znaczy inaczej, wyświetla się i nie wiem, pewnie też macie taką usługę, że pokazuje mi się, że prawdopodobny spam, scam albo oszustwo, co nie? No to od razu halo, dzień dobry, mówię, dzień dobry, dzwonię z banku i tak dalej, czy Martin, no, mówię, no Martin w porządku i tak dalej. Dobrze, dzwonię z takiego banku, czy może ma pan potwierdzić swój adres, datę urodzenia i tak dalej? Ja mówię, nie. Jak to? Ja mówię, no nie, człowieku, nie wiem kim jesteś normalnie, ale przecież dzwonię z banku. Super, dodzwoniłeś się do Mela Gibsona. On, ale ja mówię, nie wiem, nie znam cię, nie dam, nie ma takiej opcji w ogóle, nie? Dobrze, to proszę skontaktować się ze swoim bankiem, bo tam są. Klik, dziękuję bardzo, nie? Raz facet dzwoni do mnie na stacjonarny, bo mamy też telefon stacjonarny, bo to jest motyw taki, że jak podpisujesz umowę z internetem na rok, to na przykład jak weźmiesz telefon stacjonarny, to tam okazuje się, że dostajesz 5 euro taniej na zasadzie. No nie, ale my co roku zmieniamy ten numer i my tego numeru nie znamy w ogóle, nie pamiętamy, bo no, nie korzystamy, ale jest, bo jest. No i dzwoni kiedyś ten, ja mówię, jak stacjonarny dzwoni, przecież tego numeru nie ma nikt poza operatorem. Dzwoni, odbieram, mówię, halo, dzień dobry, taki indiański jeszcze akcent. Czy mogę gadać z operatorem głównego komputera, ponieważ twój Windows powoduje, że nasze serwery w Microsoftie się wywalają. Czy mogę z nim gadać? Tak. Okej, ja mówię, dobra jest. Ja mówię, słucham, no to ja. Słuchaj, twoje serwery i tak dalej wywalają i czy możesz pogadać i tak dalej, nie? No mówię, dobra, w porządku, nie? No to o co chodzi? Słuchaj, żeby to zrobić, potrzebuję twój numer karty kredytowej, nie? Ja mówię, dobra, ale już wiedziałem dokładnie, o co chodzi, nie? Mówię, dobra, ale jak mój Windows może wywalać twoje serwery, jak ja używam Linuxa? Także po prostu, a teraz z tymi próbkami to będzie jeszcze większy hardcore, także uważajcie, naprawdę, jak ktoś dzwoni do was, że z banku czy coś, to ja wtedy zawsze się rozłączam i sam dzwonię do banku na numer, który znam i mówię, słuchajcie, taka i taka sytuacja, ktoś dzwonił z banku, bo nawet nie macie pojęcia, ile ja mam numerów właśnie zablokowanych w ten sposób, że tam ktoś dzwoni i ten reżyser, z którym chciałbyś współpracować, u mnie to byłby James Gunn. James Gunn jest rewelacyjny. Wiesz co, z Davidem Lynchem bardzo chętnie, bo to jest facet, który gdzieś tam może nie estetycznie, ale facet tworzy świetne historie, w ogóle ma swój całkowicie wszechświat, zresztą tak samo jak Jan Jakub Kolski, z tym bym chciał również może kiedyś współpracować. Ja się staram ograniczać energetyki, no ja akurat ograniczyłem tak, że w ogóle nie mam. Monachium pozdrawia, życzę słodkich snów, dobranoc wszystkim następnego. Cześć Norbi, dziękuję bardzo za to, że byłeś z nami. To boty dzwonią z banków, no fotowoltaiki to jest masakra. No na szczęście ja tutaj widzisz, jak mi się pokazuje, że jest to, nawet nie muszę odbierać i nie odbieram. Jeden reżyser, z którym chciałbyś współpracować, to już było. M-Bank tak radzi, że jak ktoś dzwoni, podają ci za pracownika banku, żeby zadzwonić na infolinię i to zgłosić. Tak, no ale to wiesz, oni to z numerów dzwonią taki, że to się powtarza i to nic tak naprawdę z tego dobrego, ciekawego nie wynika, więc różnie z tym jest. Czekajcie, gdzie mam tutaj 42 osoby na TikToku. Dziękuję bardzo wszystkim TikTokowiczom za to, że jesteście, że byliście, że się pojawiliście. Na YouTube było z nami 117 osób już, także coś pięknego. Dziękuję za wszystkie łapy, 21 łapencji w górę. Świetna sprawa, naprawdę. To są rzeczy, które no właśnie one niosą i ja nieraz mówię, jak jakiś głupi komentarz jest, mówię, stary, nie podoba ci się, wbij 2 razy łapę w dół. Wtedy wiem, że on próbuje wbić tą łapę w dół 2 razy, a jak daje, to w tym momencie się wyrównuje. Też mi się pojawia potencjalny spam, ignoruję takie telefony, ja po prostu odrzucam, wiesz, i w tym momencie nie mam poczty głosowej, więc od razu mam spokój. Ostatnio robiłem maseczko Twin Peaks i 2 sezony obejrzałem z przyjemnością, ale na 3 wysiadłem. Ja chyba też wszystkich nie obejrzałem. Też przyznam, że chyba wszystkich nie obejrzałem. Mnie na apterku nie będzie, bo spadam. Siema wszystkim miłych snów. Bye bye. Cześć Wiktor. Więc panie i panowie, również dziękuję bardzo. Zapraszam na afterek, pewnie, że tak, na Discorda. Wbijajcie na Discorda, tam jest zakładka, dogrywka, tam możemy sobie pogadać. Chwilę sobie możemy zawsze pośmirgolić i będzie fajne. Jak mówiłem, za tydzień będzie galeria horroru, pogadamy sobie o horrorowych kontynuacjach, więc będzie rzeczywiście wesoło. TikTokowicze, YouTubeowicze, wbijajcie na Discorda, a my się widzimy za tydzień, oczywiście, że tak, 21:30 czasu polskiego, czy tam na przykład czasu Monachium, bo ta sama chyba, a może nie, no nieważne, 21:30 czasu polskiego, do zobaczyska za tydzień, cześć. YouTube zakończony.